Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Hu, hu, hu! Wesołych świąt wszystkim widzom i słuchaczom podcastu W ogniu pytań. Życzę wam radości, ciepła i magii w te święta. Niech każda chwila będzie wyjątkowa. Hu, hu, hu! Z serdecznymi pozdrowieniami od świętego Mikołaja. Kolejny podcast W ogniu pytań. Tym razem wracamy do studia. Udało się w końcu znaleźć wolny termin, więc nagrywamy w cieple i w suchym pomieszczeniu. Dzisiejszym moim gościem Marysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze przedstawiłem. Marysia. No, może byś chciała jakoś zatytułować się, nie wiem. Wiesz co, nigdy nie lubiłam imienia Maria, bo wydawało mi się takie dostojne, dorosłe, ale w pewnym momencie stajesz się też osobą dorosłą i może bardziej pasuje to Maria do Marysi. Dlatego użyłem dwóch. Ale nie wiem jeszcze na jakim etapie jestem, że... Dlatego dla wszelkiego spokoju użyłem dwóch. Dobra. Taką tradycją tego podcastu jest, że moi goście opowiadają, czym się zajmują na co dzień, co z ich pasją, hobby, z czym przychodzą do mnie, o czym będą chcieli opowiedzieć. Więc przejmij pałeczkę i troszkę poopowiadaj o sobie. Wow, myślałam, że będę mieć tylko pytania, a nie opowiadanie o sobie. To taki wstęp, prolog. To Marysia Dąbrowska. Może też ktoś mnie znać tutaj w Holandii z nazwiska Białek, bo przed zmienieniem nazwiska organizowałam dość dużo eventów tutaj polonijnych, właśnie jako Marysia Białek. Myślę, że większość osób cię zna z takiej działalności, o której też będziemy rozmawiali. No to może przed tą działalnością miałam inne działalności. Wiesz co, no okej, to jeśli mam opowiedzieć coś o sobie, no to może od początku. Pochodzę z Sieradza, województwo łódzkie. W wieku 14 lat przyjechałam do Holandii. Tutaj skończyłam szkołę średnią, studia i jakby całą moją karierę zawodową miałam w Holandii. Najpierw jako dziennikarz, redaktor telewizyjny, potem przebranżowiłam się delikatnie z dziennikarstwa przez komunikację na marketing, aż w końcu zaczęłam otwierać swoje firmy. To my się powinniśmy chyba miejscami zamienić. Nie, dobrze ci idzie. Ja nie mam żadnego doświadczenia w tym kierunku. Nie trzeba. Wiesz co, to z tym dziennikarstwem to jest tak dziwnie, bo nie musisz być dziennikarzem po dziennikarstwie. Nie musisz skończyć dziennikarstwa, żeby być dziennikarzem, ale ja wybrałam ten kierunek, ponieważ ja od maleńkości chciałam być dziennikarzem. Moja mama była rzecznikiem prasowym, miała swój program radiowy w Sieradzu, więc ja zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarzem. No i potem wyprowadziliśmy się do Holandii i ja nadal chciałam być tym dziennikarzem. No ale jak wiesz, no trudno z językiem, bez znajomości, więc wybrałam ten kierunek tylko po to, żeby poznać innych dziennikarzy i przez jakby praktyki, przez staże dostać się do tego świata. A powiedz mi, ile w Holandii już jesteś? Czyli pytasz o wiek teraz? Nie, broń Boże. Od 14 roku życia. Jeszcze nie mam 40. Ja też nie. Ja będę miał za pół roku. No to ja trochę później. No widzisz? Też się wygadałem. Zajmujesz się, czy zajmowałaś się marketingiem? Czy można powiedzieć, że jeszcze się zajmujesz? Teraz się zajmuję marketingiem, bo wiesz co, bo to było tak, że ja kocham komunikację i nigdy nie mówię o sobie, że jestem jakimś marketingowcem, bo uważam, że jest dużo lepszych marketingowców ode mnie, którzy mają jeszcze większą wiedzę. Ja też współpracuję z innymi, bo to jest tak duży temat, taki dynamiczny temat, że nie da się tego wszystkiego wiedzieć samemu. I bardzo zmienny też temat, zwłaszcza w tej dobie AI. No to nie ma opcji, żeby się tutaj nie dokształcać cały czas. Więc tak, w firmie, o której mówiłeś, porozmawiamy, jestem współzałożycielem e-Faktura NL i tam zajmuję się marketingiem i komunikacją. Więc na co dzień można powiedzieć, że jestem marketingowcem. Nadal. Skąd w ogóle zainteresowanie marketingiem? Znikąd.
No tak jak ten podcast. Nie, wiesz co, zawsze było zainteresowanie redakcją, copywriterką, komunikacją. Wolę się przedstawiać jako jakiś doradca do spraw komunikacji, bo uważam, że w tym jestem na pewno dobra, może nie najlepsza, ale lubię to. Lubię magię słów, lubię to, w jaki sposób można przekazywać wiedzę lub informacje w sposób treści albo, nie wiem, reklam, żeby to dobrze napisać. A marketing przyszedł taką płynną drogą, ponieważ pracowałam na dziale komunikacji w dużej agencji pracy tu w Holandii. No i tam się zaczęłam też uczyć marketingu, że pracując tam skończyłam jeszcze studia marketingowe. I wiesz, marketing jest taki, że możesz być marketing taki statystyczny, nie? Że cały czas analizujesz dane. Ja tego tak aż nie robię i bardziej to wolę łączyć z komunikacją. Znaczy robię oczywiście, ale to nie jest moja specjalizacja, o to mi chodzi. A czy już w dzieciństwie przejawiałaś takie zainteresowania? Do komunikacji tak. Do rozmawiania, do pisania. A coś z marketingiem już? Czy to jeszcze nie? Myślałam zawsze, że jak zostałam dziennikarzem, że do końca życia nim będę. Okej. A pamiętasz jakieś swoje pierwsze projekty związane z marketingiem? Tak. Wiesz co, ja po tym, jak pracowałam w telewizji jako redaktor przy takich właśnie programach na żywo. Można to porównać w Polsce z takimi programami jak Pytanie na śniadanie czy coś takiego, więc to jest też taka fajna, ja bardzo lubię tą adrenalinę przy tych programach, bo mimo, I to że na żywo wszystko było, wszystko tak? było na żywo. I też potem zaczęłam organizować eventy, bo to też jest takie na żywo. Wszystko się dzieje, wszystko się może popsuć, ale wolisz, żeby się nie popsuło, więc lubię ten moment, lubię tą spinę, taką pozytywną. A w trakcie, generalnie, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, dziennikarze raczej nie zarabiają dobrze. Więc ja pracując w telewizji, nawet jako redaktor, zwłaszcza początkujący redaktor, musiałam jeszcze sobie dorabiać dodatkowo po godzinach pracy. Więc stwierdziłam, dobra, to może pójdę pracować do takiej dość dużej agencji pracy tutaj w Holandii, na dział marketingu i komunikacji. Na jakiś czas może się czegoś nowego nauczę, może złapię nowe kontakty, a potem wrócę do tej telewizji. No ale nic nie dzieje się przypadkowo. Jak już poszłam, to zostałam. I tam się nauczyłam marketingu i pamiętam, że dla mnie to było bardzo nowe, takie zderzenie, jak pisać reklamy, jak reklamować się dla na przykład potencjalnych pracowników. Czyli taki marketing rekrutacyjny, to była dla mnie całkowita nowość. Ale też w stronę klientów w pewnym momencie też pomagałam pisać różne przetargi, żeby to słownie, ładnie ubrać. Było dość ciekawe, aż poznałam mojego męża, który jest filmowcem. I razem ze swoim kolegą wtedy dostał od nas projekt do zrobienia filmu. No i przy tym filmie zadziała się magia filmowo-marketingowa. No i on w pewnym momencie do mnie powiedział, a może byś się zwolniła i została przedsiębiorcą i otworzyła swoją firmę. To był dla mnie szok, bo ja nie sądziłam nigdy, że ja będę przedsiębiorcą, że jak to może być, że ja nie będę dostawać mojej wypłaty 20 każdego miesiąca. Myślałam, a on mówi, no ale przecież luz, raz ci zapłacą, raz ci nie zapłacą, ale to sobie... Życie. Mówię, ale jak? Bez jaj. Ale zrobiłam to. Otworzyłam sobie taką moją małą firmkę marketingową, gdzie razem właśnie mój mąż miał firmę filmową, Multimedia Revolution. Ja miałam swoją marketingową, razem współpracowaliśmy. Pomagałam mu przy filmach, mieliśmy tam zleceniodawców do stron, no i tak zostało to. Się ewoluuje to cały czas, ten marketing. Czy miałeś jakieś problemy, trudności, komplikacje na początku? Po założeniu firmy? Wiesz co, komplikacje to miałam sama z sobą, że to jest takie wyzwanie, że to jest... brakowało mi na początku trochę tej odwagi, bo nie wiedziałam, Ale mąż miał jakieś doświadczenie w prowadzeniu firmy, tak? Tak. Tak. Czyli nie byłaś taka kompletnie samotna? Nie, ale mój mąż się niczego nie boi i on uważał, że to jest jedyna droga, żeby być w życiu szczęśliwym. To ja popieram. No widzisz, to może sobie porozmawiacie kiedyś. Nie jestem w tym miejscu, ale popieram,
Nie, no wiesz, teraz z perspektywy czasu, będąc mamą 2 dzieci, moje dzieci mają 7 i 3 lata, to jest to super, że się na ten krok zdecydowałam i jestem gdzieś tam poniekąd z siebie dumna, że to zrobiłam i się cieszę, że on mnie do tego zmotywował, ponieważ dzięki temu mogłam nie tyle rozwijać jakby swoje inne firmy, ale też być z dziećmi w czasie, kiedy chciałam z nimi być. I oczywiście moje dzieci chodzą tam do przedszkola, do szkoły, do świetlicy, do BSO, ale to ja wybieram, kiedy one tam idą i jeśli mam taką potrzebę, żeby cały dzień spędzić z nimi, to zrobię. Dokładnie, nie jesteś zobowiązana iść do pracy na, nie wiem, 40 godzin i te dzieci chcąc, nie chcąc muszą iść do przedszkola, żłobka bądź szkoły. Tak, i dla mnie największy taki sukces, nie wiem, czy masz takie pytanie napisane w ogóle do mnie, ale jeśli chodzi o największy sukces, jaki uważam, że osiągnęłam jako przedsiębiorca, to jest właśnie w drugiej części, ale dobrze, to już je wykreślę. To śmiało. To jest ta wolność, wiesz? Że ta wolność, że to nie jest tak, że możesz robić co chcesz, bo masz też odpowiedzialność, tak? Ale mogę sama układać sobie mój plan. Doskonale to rozumiem. To właśnie ta wolność, której ja cały czas poszukuję. Nie być uzależnionym od tego, że ktoś ci mówi, o której godzinie masz iść na przerwę. Że ktoś decyduje za ciebie, czy możesz dostać urlop w tym terminie, w którym chcesz dostać, a może jednak za 2 tygodnie pojedziesz, albo w ogóle najlepiej to we wrześniu, bo w sierpniu i lipcu to już nie mamy terminów wolnych. Wiesz, no takie pierdoły, ale pozwalanie decydowania komuś o swoim życiu, tak naprawdę. Ale wiesz co, ja też uważam, że ja bym nie mogłabym być dobrym przedsiębiorcą, gdybym wcześniej nie pracowała na etacie i nie poznała tej drugiej strony. I w biznesie też trzeba mieć trochę takiej pokory na początku, no bo wiesz, ja też mam dni, że ja pracuję 12 godzin i wtedy nie chcę powiedzieć, że te dzieci przeszkadzają, ale wtedy są takie dni, że jak ja złapię fokus i chcę się skoncentrować, to chcę to skończyć. Ale jednak nadal jesteś mamą, one muszą zjeść i tak dalej. Więc nie ma takiej złotej drogi, ale i tak mimo wszystko jako przedsiębiorca mogę trochę lepiej zarządzać tym czasem. Tak jak mówisz, chociażby z wakacjami, tak? Chociaż wiesz, to możesz sobie nawet rotować. Jeżeli wiesz, że masz jakiś luźniejszy tydzień, możesz sobie poświęcić go żeby spędzić go z dziećmi. I tak jeżeli masz tydzień, że wiesz, że będzie tak zwany zapierdol, no to jakoś tak ustawiasz to sobie wszystko, żeby te dzieci na przykład szły więcej do żłobka. Wiesz co, nie wiem, który zapierdol jest większy, powiem ci teraz. No, w sumie ja czasami mam wrażenie, że w pracy odpoczywam. Exactly. Ale wiesz, no, ja też wychodzę z takiego założenia, że one tylko raz są małe i to też jestem oczywiście bardzo pro, jeśli chodzi, żeby dzieci dać do żłobka, do przedszkola, do szkoły jak najszybciej, bo ten aspekt socjalny jest dla nich ogromnie ważny, ale też chcę być z nimi jak najwięcej, żeby te momenty razem spędzić, bo bardzo szybko mijają. Czy od przyjazdu do Holandii, czy był jakiś w twoim życiu jakiś taki moment przełomowy, można powiedzieć, w twojej karierze? Albo od momentu, jak prowadzisz własną firmę, że był jakiś taki, wiesz, wystrzał tak zwany. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. Wystrzał. Przełomowym momentem w moim życiu było to, że w ogóle przeszłam z etatu najpierw na ZZPay, tak? Na samodzielne prowadzenie firmy i to był dla mnie ogromny przełom. Myślę, że mentalny, to, że właśnie, że wychodzisz z systemu, który jest ci bardzo dobrze znany i myślisz, że to jest jedyna droga do emerytury. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego i dużo mnie to kosztowało, żeby się oswoić z tą myślą, ale jak już jesteś w tym flow, no to bardzo szybko, jak to się mówi, ludzie się bardzo dobrze szybko przyzwyczajają do dobrych rzeczy, tak?
a w drugą stronę już jest trudniej. Więc jakbyś mnie spytał, czy mogłabym iść znowu na etat, to nie wiem. Pewnie jeśli bym musiała... Coś za coś na pewno. Tak, coś za coś. Pewnie jakbym musiała, no to bym to zrobiła, ale jest to na pewno dużo wyrzeczeń. A jeśli chodzi o przełom, myślę, że przełomem było też właśnie założenie e-faktura NL, bo to był generalnie projekt, który wymyślił mój mąż. Znowu. Naprawdę chyba trzeba z nim porozmawiać. Chwała mężowi. Chwała mężowi. Wiesz dlaczego? Bo tak, ja przyjechałam do Holandii mając 14 lat i bardzo dobrze się nauczyłam mówić po holendersku. Mój mąż przyjechał tutaj już w wieku dorosłym jako przedsiębiorca. Był w Polsce przedsiębiorcą i chciał to kontynuować. I on zobaczył lukę w tym świecie administracji, że czegoś takiego nie ma. I ja na początku tego nie mogłam zrozumieć, bo po prostu mówiłam po holendersku i myślałam sobie, no dobra, no przecież takie trudne to nie jest. A jednak okazało się, że jest. I cieszymy się, że w ten pomysł też uwierzyli nasi wspólnicy, bo nie prowadzimy tego absolutnie sami. Jest nas więcej dobrych ludzi. Uwierzyli w to i wręcz stwierdzili, że to jest dobry pomysł i w to idziemy. I to był taki przełom, że otworzyłam firmę i wiesz, i to jest znowu coś innego niż bycie ZZPay tylko. Bo otwierasz firmę, dużą spółkę z innymi wspólnikami, więc ten obowiązek jest. Nie możesz sobie tak nagle nie pracować cały dzień, no bo są ludzie, którzy nie są twoim szefem. Którym też musisz im zapłacić. Którym muszę zapłacić, ale też czujesz taką odpowiedzialność za ten projekt. Nie możesz sobie tego tak nagle olać, bo też są inni, którzy nie, że cię obserwują, ale też mają wobec siebie jakieś wymagania, tak? Moje, jeśli chodzi względem marketingu i komunikacji, dla kogoś innego do deweloperki, księgowości i tak dalej. No, ufamy sobie, ale też chcemy, żeby to szło dalej. A czy mąż? Czy mąż słucha? A słucha? Nie wiem. Skąd w ogóle pomysł męża właśnie na to? Jak on wpadł na tą lukę? Dlatego, że jak Sam czegoś potrzebował takiego? Wiesz co, jak wymyśliliśmy e-fakturę NL, to już będzie prawie 9 lat temu. O wow. Tak, na rynku jesteśmy ponad 7, ale tak ten pomysł u niego był 9 lat temu. To na rynku holenderskim nie było żadnego programu w innym języku niż holenderski. Okay. I były polskie programy w Polsce, które nie spełniały jakby wymogów podatkowych Holandii. Więc my chcieliśmy taką hybrydę zrobić między polskim a holenderskim programem, bo stwierdziliśmy, że jest więcej takich przedsiębiorców, którzy mają takie potrzeby. Nie tylko Piotr, tylko jest ich więcej. Porozmawialiśmy z wieloma biurami księgowymi, pytając się, czy oni też takie problemy widzą, jak ci polscy przedsiębiorcy fakturują. No i mieli z tym problem, bo robią sobie swoje szablony, albo używają Excela, albo Worda, robią błędy w numeracji, nie wiedzą, jakiej stawki VAT użyć, bo ta stawka jest trudna. I po co sobie mącić tymi problemami w głowie, niż skupić się na robocie, którą dobrze się zna i sobie to odpuścić, wiedząc, że masz narzędzie, które spełnia jakby te wymogi. I zaryzykowaliśmy, dobra, robimy to, może będzie więcej takich Piotrków, które będą tego używać. No i tak się stało. Okej, ruszyło. I ruszyło. W jaki sposób w ogóle e-faktura pomaga polskim przedsiębiorcom w Holandii? No, wyobraź sobie to, że nagle emigrujesz do Hiszpanii i tam chcesz prowadzić swoją firmę. I nie mówisz po prostu słowa po hiszpańsku. Horror. I nie wiesz, gdzie zacząć. Ale masz pomysł na biznes. Wiesz, jesteś w czymś dobry. Nie wiem, jesteś stolarzem, robisz przepiękne meble drewniane. I wiesz, że to się sprzeda, ale nie wiesz, gdzie zacząć. Więc jesteś zależny od wielu osób. Jesteś zależny od na przykład biura księgowego. Ale jesteś nadal przedsiębiorcą. Nie chcesz być zależny. I e-faktura jest takim narzędziem, które pomaga ci w tej niezależności. Że nadal prowadzisz, jesteś świadomy tego, jakie faktury wystawiasz, kiedy je wysyłasz, czy one dotrą do klienta, widzisz swoje statystyki firmy i masz połączenie z biurem księgowym, któremu też poniekąd ułatwiasz pracę, bo ma dobrą administrację. Jaki masz plan rozwoju na e-faktura w najbliższych latach, powiedzmy?
Czy planujesz jakąś ekspansję na inne kraje? Czy bardziej się skupić tutaj na rynku holenderskim? Czy masz jakieś plany, marzenia? Jak byś chciała to dalej ugryźć, poprowadzić, rozwinąć? Wiesz co, na pewno skupić się nadal na Holandii i na krajach, w których jesteśmy obecni, czyli w Belgii, w Niemczech, troszkę w Polsce, bo te rynki nadal nie są przez nas tak na 100% podbite, żeby to nas usatysfakcjonowało. Myślę, że tam też mamy dużo do osiągnięcia, żeby zmienić mentalność przedsiębiorców, nawet chociażby w Niemczech. W Niemczech wyobraź sobie, że nadal wielu przedsiębiorców wystawia faktury na papierze, długopisem i dają je klientowi z taką kalką pomiędzy i kopię dla księgowej. Więc słysząc to, widzę twoją minę. Mamy tam jeszcze pole do popisu. O, zdecydowanie. Ale to jest kwestia, nawet to nie jest kwestia konkurencji, to jest kwestia mentalności. I to jest po prostu tak, że oni są tak przyzwyczajeni też przez biura księgowe lub innych kontrahentów, że tak się dzieje. To się będzie zmieniać. Już na przykład od stycznia Niemcy wprowadzają obowiązek wysyłania elektronicznych faktur, więc oni powoli przechodzą na te PDF-y. Ale w końcu cywilizacja do nich wchodzi. W końcu cywilizacja do nich wchodzi. Wcale. Na pewno Polska i Holandia są dużo dalej, jeśli chodzi o rozwój IT niż na przykład Niemcy. Więc mamy tam, mamy dużo tam do osiągnięcia, ale też rynek fakturowania się zmienia, dlatego że Europa chce wprowadzić bardzo dużo ograniczeń, jeśli chodzi o fakturowanie i my musimy cały czas być up to date, żeby te normy spełniać, które tutaj co chwilę wchodzą. Także jeszcze nie skończyliśmy. A myślałeś, żeby zrobić na przykład e-fakturę, ale w innym języku? Na przykład wcześniej wspomniana Hiszpania. Wiesz co, Dla Polaków mieszkających w Hiszpanii na przykład. E-faktura istnieje w 9 językach w tym momencie, ale nazwa jest ta sama. E-faktura. No właśnie, ale żeby zrobić jakąś taką fakturros. E-fakturros. Nie wiem, jak jest faktura po hiszpańsku. Wybaczcie. Dobra, muszę kupić tą domenę, zanim tutaj pójdzie live, nie? E-fakturros. Ewa churros bym zjadła teraz. Nie no, wiesz co, mamy różne plany, wolę o nich nie mówić, ale na pewno wiem, że chcemy się skupić na rynkach, w których jesteśmy obecni, żeby jeszcze lepiej służyć przedsiębiorcom, żeby oni wiedzieli, że używając nas spełniają wszystkie normy. A te normy się co chwilę ewaluują i zmieniają. Masz rację. Trzeba być na bieżąco. Trzeba. Wróćmy do marketingu. Chyba, że coś chcesz jeszcze o e-fakturze dodać. Nie, myślę, że wystarczy. Dobrze. Co według ciebie jest kluczowe w budowaniu marki własnej, w budowaniu dobrego marketingu w firmie? W dzisiejszych czasach. Oczywiście nie w tych czasach, gdzie kalka i papier, tylko trochę tak ze 2 dekady później. Akurat budowanie marki jest moim ulubionym tematem, jeśli chodzi o marketing. Dużo bardziej go wolę niż statystyki i analizę danych. No, to jest nudne. Jest nudne, ale też pomocne w niektórych to jest też ruchach. Element procesu całego. Tak, ale budowanie marki to jest na pewno coś fajnego, bo to nie jest tylko wymyślenie kolorów i zrobienie fajnego logotypu. To jest dużo więcej, bo musisz mieć wizję, musisz mieć misję tej firmy i przede wszystkim jakby to powiedzieć, myślę, że takim budowanie marki to też jest budowanie relacji. Czyli jakby jako firma sprzedajesz ludziom jakąś emocję, którą chcesz, żeby w nich, nie wiem, wyzwolić, czy żeby oni rozwiązanie jakieś. Tak jak na przykład e-faktura jest narzędziem, które daje im rozwiązanie problemu z administracją. To nie ma znaczenia, jakie będzie mieć logo tak naprawdę. Najlepszym przykładem marketingu ever jest moim zdaniem Coca-Cola. Nie da się tego pominąć. Coca-Cola stworzyła u nas w podświadomości to, że nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez butelki Coca-Coli w lodówce. Mimo że jest niezdrowa i wszyscy wiemy i próbujemy przejść na Colę Zero, ale na te święta jeszcze chcesz tą czerwoną etykietę mieć, bo... To tak jak święta bez Kevina na Polsacie. Lub święta bez Kevina. To wszystko to jest budowanie marki. No my na szczęście jesteśmy
zdrową marką. Nie sprzedajemy wam za dużo cukru. Też się cieszę, że buduję markę w firmie, która tak naprawdę jest po prostu potrzebna. Nie? To nie jest takie... Myślę, że ciężko mi by było prowadzić marketing dla firmy, która sprzedaje ciuchy lub jakieś plastikowe produkty, których i tak na świecie jest za dużo. To trzeba też się trochę utożsamić i stać za tym, co się sprzedaje. Znaczy, i again, ktoś mi tutaj, jakiś marketingowiec słuchając to powie, marketing to nie sprzedaż. Sure. No ale gdzieś tam pomagamy tej sprzedaży. I budowanie marki to jest takie budowanie emocji, budowanie relacji. To jest dużo, dużo głębiej niż tylko to logo, które się widzi. Mhm. Czyli jakiś głębszy przekaz, granie na emocje. Wiesz, No. Głębszy tak. To też się zdarza. Budowanie świadomości. My też chcemy, żeby... Ale opowiadanie historii też poprzez jakieś Success wideo. stories, chcemy pokazywać naszych użytkowników. Storytelling tak zwany. Tak. I wiesz co, i dzielenie się wiedzą. Najbardziej mi się podoba z tego, że jesteśmy platformą, która mamy możliwości, mamy ekspertów, którymi możemy dzielić się wiedzą, żeby ci przedsiębiorcy mieli rzetelne informacje. Bo tak oni, wiesz, szukają sobie teraz informacji na grupach facebookowych i tak, bo kolega powiedział. I pytanie na przykład, czy można buty, nie wiem, nowe Nike wpakować w koszty firmy. Jeden mówi tak, drugi mówi nie. I ten, co mówi tak, to ale moja księgowa powiedziała, że można. I on nadal nie wie. I on idzie do swojego księgowego i mówi, bo mój kolega może. I my staramy się jakby ogólnie odpowiadać na takie pytania i ich zagwozdki, co jest możliwe. I to jest też fajne w takim biznesie i też jest po części marketing. Czy są jakieś takie najważniejsze elementy, takie, nie wiem, może top 5? Top 5? W budowaniu skutecznej strategii marketingowej. Chcesz, żebym tutaj sprzedała wszystkie swoje informacje? Nie, to tak te najmniej takie. Najmniej, Nie, no takie jakiekolwiek tam. Nie musisz tych, których używasz i uważasz za najskuteczniejsze. Możesz podać takie, wiesz. Twoja marka musi mieć które działają. Twoja marka musi mieć fioletowy kolor. O, nice. Najważniejsze. Kurde, muszę zmienić logo w ogniu pytań. Nie no. Będzie purpurowy ogień. Najważniejsze, 5, widzisz, już sobie tłumaczę w głowie. Najważniejsze, nie wiem, to jest dużo aspektów. Nie chciałabym teraz coś takiego mówić. Myślę, że ważne jest to, żeby stać za tym, co się marketinguje, o czym się mówi, za tą marką stać. Jak mur beton, po prostu to, co twój przekaz jest to, co też ty jako marketingowiec czy pracownik komunikacji wierzysz i za tym stoisz. Ja mam lepsze pytanie, wiesz? Dobra. Jak nie chcesz trochę zdradzić tych tajników, to powiedz, jak skutecznie zepsuć marketing w swojej firmie? O kurde. Jak skutecznie zepsuć marketing w swojej firmie? Ktoś prowadzi firmę, nie zna się na marketingu i co może zrobić, żeby to jeszcze gorzej poszło? To możemy połączyć z pytaniem, jakie głupie błędy popełniają ludzie najczęściej? Że nie są stali w swoich działaniach, konsekwentni, że bardzo często nie mają cierpliwości. Okay. Czyli na przykład jakaś tam kampania, powiedzmy, nie działa, czy wymyślili coś i myślę, dobra, to ja spróbuję coś nowego i znowu coś nowego i tu zmienię kolor i znowu inny przekaz. Nie czekają na rezultaty. Zbyt szybko zmieniają decyzje. No 2 to też to, że... A czy jest jakiś taki moment, no bo znowu jak ktoś będzie czekał przez całe życie... No tak, ja wiem. Czy jest jakiś taki odpowiedni moment, po którym należy się jednak wycofać z jakiegoś pomysłu? No, wiesz, to ulubiona odpowiedź w wywiadach to zależy. To zależy. To zależy od tego, gdzie to robisz i na przykład ludzie też mnie często pytają, czy warto być na jakichś eventach, bo my jako e-faktura wiele rzeczy sponsorujemy. I moja odpowiedź jest, to zależy. To zależy, jaką ty masz firmę. To zależy, czy na przykład jesteś w branży beauty, na przykład, nie wiem, dziewczyna, która robi paznokcie i zasponsoruje, robi paznokcie w Rotterdamie i zasponsoruje event w Amsterdamie.
Czy to ma sens? Nie. Czy to są wyrzucone pieniądze? Tak. Ale może jakiś inny sponsoring by się jej przydał, więc to jest kwestia też nie rzucać się na wszystko. Wiesz, w tym świecie też jest tak, że jak raz coś zasponsorujesz, to potem wszyscy dostajesz setki maili. Ja też i trzeba wybierać i to jest trudne, trzeba być asertywnym. A czasem chcesz po prostu dla kogoś dobrze, żeby ten projekt się udał, mimo że może sami nie będziemy z tego za dużo mieć. Czy twoje podejście do marketingu zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat? Czy w ogóle sam marketing przeszedł jakąś ewolucję w ostatnich latach? No marketing przechodzi teraz ewolucję. I to rewolucję ogromną też przez AI. Okay. I to jest totalnie nowa demencja, jeśli chodzi o marketing, co się teraz dzieje. Próbuję sobie wyobrazić połączenie marketingu z AI. Jak to z tobą działa? No wiesz co, no powiedzmy, że trudno teraz w dzisiejszych czasach napisać na przykład tekst z błędami ortograficznymi. Jeśli gdzieś taki błąd, taki tekst spotkasz, no to już jest naprawdę niedopracowanie, no bo te wszystkie narzędzia AI-owe pozwolą ci na napisanie powiedzmy bezbłędnego tekstu i jeszcze w 40 000 języków. Poprawiam ci po prostu. Poprawiam ci go. Błędy, No i to też jest wyzwanie. To AI ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że widzisz coraz więcej tekstów czy blogów, które ewidentnie są pisane przez na przykład taki ChatGPT i ja to widzę już po pierwszym zdaniu, czy chociażby po ułożeniu tekstu. I z jednej strony to trochę w oczy kole, a z drugiej strony sobie myślę, dobrze, a ci ludzie, którzy nie mają pojęcia o marketingu i komunikacji, ale są dobrymi przedsiębiorcami, mogą sobie dzięki temu też trochę poradzić i jakoś wyjść do świata, żeby pokazać swoje usługi czy produkty. Więc jest to gdzieś na plus. Z drugiej strony też będziemy mieć bardzo dużo tego kontentu. Będziemy też przez najbliższy czas po prostu zakopywani pod tym kontentem, bo coraz więcej osób ma możliwości napisać coś dobrego. Możesz poprosić ChatGPT o swoją strategię marketingową. Jeśli się na tym nie znasz, to uznasz, że ona jest na pewno perfekcyjna. Ja na przykład dużo pracuję z AI i ułatwia mi to pracę. Pracuję dzięki temu szybciej i mogę niektóre rzeczy po prostu zrobić w jednym dniu więcej rzeczy, bo mam na to czas. Więc to AI jest ciekawym tematem. Generalnie. Sam korzystam, więc Zawsze ułatwia. Uważam, że trzeba to robić z głową. Chociażby korzystam z programu, który przygotowuje mi shorts. Daję linka z całego filmu na YouTubie i on mi tworzy tam około 40 shortsów. Ja sobie wybieram, jak długie mają być, czy ma to zawierać jakieś słowa kluczowe. Nie jest to darmowe, ale pozwala mi zaoszczędzić kilkanaście godzin tygodniowo na tworzenie shortsów. No właśnie, wiesz, ja uważam, że tego AI nie ma co się bać, bo trzeba po prostu ją zaakceptować i nauczyć się z tym żyć, bo to tylko nam ułatwi pracę. Naprawdę. Chociażby w pisaniu maili, w komunikacji, mój dział. Ale to AI nie zniknie. Będzie wręcz ewaluować coraz bardziej i coraz bardziej będzie nas wszystkich też dotykać. Więc jeśli to jest ten moment, żeby sobie pomyśleć, jak będzie mój biznes, czy moja funkcja w danej firmie wyglądała za 5 lat, czy AI ma na to wpływ? Jeśli tak, to przytulmy to AI i edukujmy się razem z nim. Czy nie uważasz, że jak wszyscy zaczną korzystać z czata GPT, to wszystko będzie do siebie bardzo podobne? Tak uważam, ale ja już myślałam, że wszyscy korzystają, a jednak jeszcze są ludzie, którzy nie korzystają. Wiesz, to tak samo jak kiedyś może ktoś myślał, co jeśli wszyscy będą korzystać z telefonów, jak weszły. Czy wszyscy będziemy do siebie dzwonić, nie będziemy się już spotykać? No jeszcze gdzieś tam się spotykamy. Czasami. Face to face. Coraz mniej, to fakt. Ale 40 lat temu jeszcze się spotykaliśmy. Ja też miałem na początku taki pomysł, żeby zrobić live podcast. Ale nie. Jednak wolę tak w 4 oczy. Jest to inna dynamika. To inna dynamika, ale te live'y też są gdzieś przydatne, no bo... Bo byś nie stała w korku jadąc do mnie dzisiaj, Skracają dystans, na pewno.
i czas. Ale z tym AI twoje pytanie było, czy nie będzie dużo... Będzie dużo śmieciowego kontentu. Już jest dużo śmieciowego kontentu. I gdzieś mi się ostatnio, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, rzuciło w oczy, ile filmów dziennie ląduje na takim YouTube. to jest niesamowite. To są jakieś... Ja nie wiem, jakie oni mają serwery, żeby to wszystko po prostu pomieścić. To jest niesamowite. Ale z drugiej strony, na przykład my, jeśli wiemy, jak korzystać lub dodawać te narzędzia do naszego systemu, powiedzmy, jeśli to jest e-faktura, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić, żeby ułatwić ludziom na przykład wystawianie faktur? My dodaliśmy w tym roku AI do wystawiania faktur, do kilometrówki i do oferty i na przykład wystawiasz fakturę za usługi budowlane i chcesz je bardzo detalicznie opisać. I nie wiesz, jak to zrobić po holendersku, więc piszesz po polsku, klikasz na... Ja bym po polsku nie wiedział. No ale to nie jest twój zawód, ale powiedzmy, że jeśli jesteś z hydraulikiem, no to wiesz, o czym mówisz. I klikasz na gwiazdki i to ci się tłumaczy na holenderski. Sprytnie. I to na pewno wielu użytkownikom ułatwi. Kiedy ChatGPT wszedł rok temu? No zależy dla kogo, wiesz. No takie, wiesz, publicznie, bo chyba na początku był w wersji płatnej tylko i wyłącznie, później to zrobili ogólnodostępne. Nie wiem, rok, półtora roku temu, no 2 tak. może. Wcześniej korzystało się z Google Translate. Dokładnie. I on po prostu tak tłumaczył, zwłaszcza z polskiego na holenderski, że to pożal się Boże po prostu. Ale wiesz co, bo to jest też, wiesz, trzeba umieć promptować i tak dalej, ale tego się wszyscy nauczymy. Ja się bardziej boję, co nasze dzieci będą musiały umieć, jak będą dorosłe. Czy one będą musiały tylko napisać poprawny prompt, albo nawet nie napisać, tylko go powiedzieć. Wiesz, zadaj dobre pytanie. To będzie chyba zawód przyszłości. A ty bardziej wolisz pisać z czatem GPT, czy rozmawiać? Pisać. A ja właśnie wolę rozmawiać. A ty rozmawiasz? Nie, ja tak Że jak... to jest tylko dostępne w telefonie. Tak, wiesz, tak jak powiedziałam na początku rozmowy, we mnie to od maleńkości tkwi ten dziennikarz, że ja kochałam pisać. Pisanie wypracowań z polskiego to było moje ulubione zadanie i nie mogłam się doczekać na następne. Ja to tak krótko i zwięźle. Zresztą chyba zauważyłeś po naszej rozmowie na Instagramie na początku, że taki atak. Słuchaj, jak ja nie dostałam 6 z polskiego za wypracowanie, to ja mogłam się popłakać. Więc... No tak. Ale okej, nie dostawałam zawsze, no, żebyśmy nie było. Prawie zawsze. Jesteś rozgrzeszona. No, ja też lubię AI, wiesz, no, też robię zdjęcia lodówki i pytam go, co to jest, ale nie jest jeszcze moim przyjacielem. Chciałabym, żeby nie zastąpił moich przyjaciół. No, lepiej nie. Czy media społecznościowe wciąż odgrywają taką znaczącą rolę, jeżeli chciałoby się promować swój własny biznes? Czy ten trend któregoś dnia może się jakoś odwrócić? Jak tak, to na co? Wiesz, to jest ciekawe pytanie, bo jeśli spytasz nastolatki, co to jest Facebook, ona ci powie, czy ktoś tego jeszcze używa. To jest antyk. To jest antyk. Tak zwany, no. Ich tam nie ma. Bez TikToka czy Snapchata nie widzą życia. Ale jeśli pytasz... Snapchat jeszcze jest? No. Nie no, serio pytam. No, bo ja tak z 5 lat temu to wiem, że to było, ale okej. Więc media społecznościowe też ewoluują, ale musisz być świadomy, gdzie jest twoja grupa docelowa. Bo jeśli moja grupa docelowa e-faktury jest na Facebooku, no to ja będę na Facebooku. Jeśli Facebook za rok przestanie istnieć, to ja będę musiała znaleźć miejsce, inną platformę lub inne miejsce docelowe, gdzie będę mogła się komunikować z moimi użytkownikami. I trzeba być flexible. Trzeba wiedzieć, dla kogo się tworzy daną usługę lub produkt i gdzie oni są. Na upartego i nawet na YouTubie byś się pewnie potrafiło odnaleźć, nagrywając jakieś filmiki. Tak, słyszałam, że YouTube jest generalnie już traktowany jako wyszukiwarkę tak. i... Tak, to już przeżytek już. No mój mąż jest fanem YouTube'a, znowu. Ja też wolę YouTube'a niż TikToka, czy... Ja nigdy nie byłam YouTube'owa. Podcastów słucham na Spotify. Mi YouTube służy jako źródło wiedzy. Gdyby nie YouTube, nie nagrywałbym tego, nie obrabiałbym, nic bym na temat podcastów, na temat zdjęć, w ogóle całej sztuki fotografowania, sztuki kręcenia wideo, wszystkiego się nauczyłem z YouTube'a. Ale to jest niesamowite, bo to tak jak mój mąż, tak samo, że dla niego YouTube jest źródłem wiedzy, a ja wolę przeczytać. Ja muszę mieć ten tekst, więc ja wolę... Teraz próbuję czytać więcej e-booków niż zamawiać książki, ale czytać.
Ale wiesz, ja ci wytłumaczę mniej więcej, jak to działa. Faceci są wzrokowcami, a na YouTubie, jak ktoś gada, to przynajmniej coś, wiesz, pokazuje, jak co ustawić, jak to zrobić, czyli takie, jakby to ładnie ubrać w słowa, opis i przykłady. O. No, a czytając coś, no musisz sobie sama wyobrazić to. Tak ja na przykład, nie wiem, przygotowując się do tego podcastu parę miesięcy temu, szukałem, jak tam fajnie światło ustawić do podcastu, jaki mikrofon wybrać i były testy mikrofonów, ja mogę sobie posłuchać, czego jakbym czytał, musiałbym się kierować subiektywną oceną danej osoby, która przygotowała ten tekst. A oglądając wideo sam mogę doświadczyć pewnych rzeczy. No jasne, wiesz, jeśli ja szukam jakichś tutoriali, jak co działa lub chcę zmienić jakiś program, nie wiem, do czegoś, co używamy w firmie, no to też postaram się na YouTubie znaleźć jakieś tutoriale. Jasne. I też my jako e-faktura staramy się być na YouTubie, bo widzimy, że tam też są nasi użytkownicy. Ale nadal, przynajmniej u nas, wygrywa Facebook. Facebook. U mnie Facebook i w sumie i YouTube. Tak pół na pół. No właśnie, no myślę, że u trochę nas... TikTok, Spotify to w ogóle kompletnie nie wypał. Dosłownie tam na tym Spotify może z 10 osób tych moich podcastów słucha. A to jest ciekawe, bo na przykład ja jestem totalnie Spotify'owa i mam wrażenie, że w Holandii Spotify jest bardzo wysoko, ale może nie wśród Polaków. Dokładnie. Myślę, że Polacy w głównej mierze chyba Facebook, drugi Instagram. No, tak, może teraz już nie Instagram, tylko może TikTok jest na drugim miejscu. Zdecydowanie. Nie, no tak, na pewno. Holendrzy raczej ja mam wrażenie, że oni w ogóle Instagram. Chyba mało z Facebooka mało korzystają. Bardzo, to też zależy, ale myślę, że Holendrzy są bardziej instagramowi. Generalnie widzę, że Polacy po prostu też są, mam wrażenie, że są dużo więcej na mediach społecznościowych niż Holendrzy. Ogólnie mówiąc. Tak, może też dlatego, że nas jest więcej statystycznie, patrząc na liczbę, ile jest Polaków, ile jest Holendrów, więc może dlatego się wydaje tego kontentu więcej. Ale jakoś tak mam wrażenie, że tego jest więcej. Jeszcze wróćmy do tych błędów. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujące osoby, które prowadzą firmę? Moim zdaniem błędem, który popełniają początkujący przedsiębiorcy, jest to, że chcą wszystko zrobić sami. I tak, mówimy o tym, że jesteś jako przedsiębiorca musisz dużo robić samemu. Ale warto część oddelegować. Ja też przez lata, może to jest odpowiedź na twoje tam któreś poprzednie pytanie, czego się nauczyłam, jak się ewaluowałam w tej mojej przedsiębiorczości, uczenie delegowania. Nie ma osoby, która by mi powiedziała, że jest we wszystkim dobrze. No chyba, że Da Vinci był taką osobą. Ale naprawdę trzeba umieć delegować. Ja też nie jestem we wszystkim dobra. Nawet w samym marketingu nie jestem we wszystkim dobra i mam osoby od tego, które są w niektórych tematach dużo lepsze ode mnie. Ja czasem sobie myślę, że jestem jakimś wizjonerem, że mam na przykład wizję, jak na przykład dany post albo blog miałby wyglądać, ale wiem, że sama tego tak nie zrobię, jak mam w głowie. I nauczenie się delegowania lub jakby poświęcenie części swojego budżetu na chociażby, nie wiem, marketing, czy szukanie klientów, czy nie wiem, szofera, żebyś mógł odpocząć jeżdżąc do pracy. Cokolwiek wymyślisz, ale oddeleguj część swoich zajęć osobie, która jest tym lepsza od ciebie. Trochę odciąży potencjalnego prowadzącego firmę z dodatkowych bóli głowy. No bo wiesz, na przykład dużo przedsiębiorców myśli sobie, dobra, ja muszę mieć firmę, żeby mieć klientów. No ale ta strona internetowa, muszę mieć stronę internetową, żeby mieć klientów. Ale ta strona internetowa ci nie przyciągnie klientów. No nie, coś trzeba robić. Bo można założyć stronę internetową, o której nikt nie będzie wiedział. Dokładnie. To tak jak o tym podcaście. To zrobimy tak, żeby się wszyscy dowiedzieli, co ty na to. Dobrze, jestem za. A to jaki mamy target? Powiedz mi, jaki mam challenge i tam... Wiesz, ja zakładałem ten podcast pod koniec marca bieżącego jeszcze roku. I troszkę, jeżeli chodzi o YouTube, jestem rozczarowany. W tym momencie jest chyba 710 obserwujących. Tak na ponad pół roku średnio. Ostatnio słyszałam o panu, który... Ale wiem, że... Jeszcze ci przepraszam. Ja wiem, że moja grupa docelowa jest dosyć wybiórcza. Trzeba być też cierpliwym.
Jestem, dlatego nagrywam jeszcze. Słyszałam o takim panu, to jest taki starszy dziadek w Ameryce, który nagrywa swój YouTube, nagrywa swoje filmiki, które puszcza na YouTubie, jak łowi ryby. I on łowi te ryby, latami to robi. Zakłada sobie moje, chyba z tego co kojarzę, ale jak ktoś to zna, to proszę nie łapcie mnie tutaj na szczegóły, czołówkę z kamerką, chyba GoPro jakieś i on nagrywa, czasem godzinami jak łowi te ryby, opowiada, czasem go jakiś tam indyk napadnie, czasem coś tam z lisem gada i nikt tego nie oglądał, nikt. Może miał kilku followersów. Aż tu nagle się obudził rano i patrzy, what the hell, 2000, potem 3, 4, 5, milion. Nagle wpadł, wiesz, w jakiś algorytm, jakąś lukę, coś się wydarzyło, że... Albo się po prostu hype zrobił jakiś na jego treści. No. Więc wiesz, to nie jest wykluczone, że Dokładnie. ty się jutro obudzisz i nagle... Nigdy nie znasz dnia i godziny. No, ja mam nadzieję, że będzie dobrze, bo ja jestem za tym, żebyśmy my, Polacy, w Holandii, nawet nie my Polacy, ale lubię treści, które dobrze wyglądają i są fajne, wizerunkowe, żeby oglądać. Tak jak mówiliśmy o tym AI, że teraz jest dużo takiego śmieciowego kontentu, bo każdy sobie może, tak? Masz narzędzie do podcastu, więc teoretycznie każdy sobie może zrobić podcast. Ale to nie o to chodzi. Zróbmy coś dobrze. Żeby było tego mniej, ale lepiej. Dokładnie. Mniej śmieciowego gówna, ale to się dobrze z drugiej strony sprzedaje. Ja wiem. No. Jakieś walki freak fighterskie albo, nie wiem, tańczenie przed kamerą albo inne gówniane takie rzeczy. Ja wiem, ale trzeba też znać swoje wartości, tak? Ja też dużo osób mi daje jakieś tam przykłady, gdzie moglibyśmy się my ogłaszać, bo tam są nasi użytkownicy, no ale to mi nie pasuje do tego, co ja bym chciała zrobić, więc gdzieś tam mam jakieś swoje wartości. Wróćmy w takim razie troszeczkę do początku, bo umówiliśmy twój przyjazd w wieku 14 lat, a co się działo później? Jak wyglądały twoje początki tutaj w Holandii? Czy po przeprowadzce z Polski do Holandii łatwo ci się było tutaj odnaleźć? Czy szybko przyswoiłaś język? Wiesz co, akurat jeśli chodzi o język, to przyswoiłam go dość szybko, bo po 3 miesiącach już mówiłam po holendersku, ale ja generalnie mówię w kilku językach, uwielbiam języki. Języki to jest moja pasja i nie ma chyba języka europejskiego, którego ja się kiedyś nie uczyłam, bo po prostu mnie to jara, jak nie wiem. To gratuluję, bo u mnie to wygląda zupełnie inaczej. Ale czy to było proste? Nie, bo miałam 14 lat. To jest... Wiesz, wtedy sobie nie zdawałam sprawy, że mam 14 lat i mój mózg nie funkcjonuje tak jak mózg dorosłej osoby. Teraz z perspektywy czasu też dużo sobie o tym czytałam. No i nastolatki mają problemy, żeby interpretować świat w dobry sposób. I mi się wydawało, że mu się cały świat zawalił, że zostałam wyrwana z mojego pięknego życia, którego wcale nie chciałam stracić, więc miałam ogromny bunt, że muszę mieszkać w Holandii. Ale przyjechałaś tu z rodzicami, tak? Z mamą i siostrą. Czyli tak jakby to nie była w 100% twoja własna decyzja. Nie, ja myślę, że jeszcze wtedy były zamknięte granice, ale nie powstrzymywało mnie to, żeby brać busa Eurolines czy Simbad i wracać do Polski jak tylko się da. I odwiedzać znajomych i babcie, i dziadka, i rodzinę. Także dla mnie to było totalnie niezrozumiana decyzja wtedy, ale dzisiaj jak najbardziej ją rozumiem i jestem za nią wdzięczna, że miała miejsce. Myślę, że byłabym zupełnie innym człowiekiem, gdybym została w Polsce. No właśnie, a potrafisz sobie wyobrazić siebie teraz mieszkając w Polsce, gdybyś nie wyjechała do Holandii? Wiesz co, pewnie zostając w Sieradzu, mam nadzieję, żebym się dostała na łódzką filmówkę albo na coś takiego podobnego i żebym nadal poszła jednak w to dziennikarstwo, redakcję, telewizję. A jeśli nie, to nie wiem. Naprawdę nie wiem, kim bym mogła być. Czy bym miała program do faktur, software, aplikacje? Nie sądzę. Też nie sądzę. Nie. A może coś z tym dziennikarstwem. Myślę, że bym pisała. Co było dalej? Te twoje początki tutaj w Holandii. Dalej dość szybko zaczęłam pisać do lokalnej gazety. Holenderskiej. Myślę, że po 2 latach bycia w Holandii, mając 16 lat,
pracowałam jako wolontariusz w takim pop-podium, to się nazywa pop-podium underground i ja po prostu napisałam do holenderskiej gazety i powiedziałam, że ja chcę dla nich pisać. Za darmo po prostu tak o. I oni powiedzieli, dobra, no to rób wywiady z tymi gośćmi, co tam przyjeżdżają. Więc ja co weekend ze wszystkimi holenderskimi artystami przeprowadzałam wywiady i poznałam jakby całą scenę rockowo-popową Holandii. I oni, wiesz co było najciekawsze, że ja tak bardzo chciałam to robić, że ja nie zadawałam pytania, czy ja dobrze mówię po holendersku, czy nie, czy ja robię błędy. Stwierdziłam, że jest okej, skoro oni mi odpowiadają. Gazeta to publikuje, oczywiście pewnie gdzieś tam na pewno poprawiał moje błędy i to redagował redaktor naczelny, ale dla niego to był super content. I ja nie miałam w ogóle takiego poczucia, że coś jest, że nie wiem, że gdzieś tam mam jakieś niedociągnięcia w tej sprawie. To potem wychodzi, coraz dalej zaczynasz być takim niepewnym człowiekiem. A co, mieli wobec ciebie jakieś zarzuty? Nie, nie. Ja pewnie mogłam, wiesz, że mogłam napisać to lepiej lub zadać sobie pytanie, ale to był taki mój pierwszy krok do dziennikarstwa tutaj, a potem poszłam do szkoły dziennikarstwa w Zwole. No i tak poszło dalej. Mówiąc to, wiesz, co mi się przypomniało? Coś, o czym w ogóle kompletnie zapomniałem. Dopiero teraz. To było gdzieś chyba w 2010 roku, 9, 11, coś koło tego, czyli dobre 14 lat temu. Przypomniałaś mi, że gdzieś tak przez pół roku edytowałem zdjęcia. To się wtedy nazywało fotoedytor, ale fotoedytor to jest trochę kto inny. No. Edytowałem zdjęcia dla takiego portalu Geographer. To nie był National Geographic, tylko coś takiego z tej samej familii. No, ale zdjęcia im obrabiałem, pamiętam. I to było jeszcze w Polsce? Tak. Mieszkałeś wtedy jeszcze w Polsce? Tak. A dlaczego się tu przeprowadziłeś? Kwestie i finansowe, i praca taka, którą miałem wtedy w Polsce, też mnie nie satysfakcjonowała, aczkolwiek była dużo lepsza niż tą, którą pierwszą tutaj miałem. Zaczynałem od jakiejś tam szklarni, później jakaś praca na poczcie i tak dalej, więc to wszystkie takie, wiesz, łapanie się po prostu byle czego, żeby przeżyć. No, ale tak, już... Ale zostałeś. Tak, i już właśnie wtedy, to były w zasadzie moje takie początki takim poważniejszym fotografowaniem, bo już wtedy miałem swoją lustrzankę, pamiętam, cyfrową i już tak bardziej, nawet w domu takie małe studio miałem. No i super. Plus minus właśnie te 14 lat temu. Ta fotografia kiedyś też, nie wiem, czy 2010 rok może też, no to była zupełnie inna. Ja też miałam lustrzankę wtedy. No kurczę, no to w ogóle to były inne czasy. A jeszcze to, co było wcześniej, jeszcze jak były rolki, no to trzeba było pomyśleć, jakie zdjęcie zrobisz, a teraz ktoś robi 100 zdjęć po prostu i wybiera najładniejsze. A wtedy to było takie przemyślane. Miałeś tylko jakąś tam określoną ilość tego, nie? No, ja pamiętam. To zmieniło. W ogóle pierwszy aparat za swoje pieniądze, chyba z 18 jakieś pieniądze dostałem. To w 2004 roku. Trzecim. W 2003 roku kupiłem sobie jakiegoś takiego Olympusa, ale taką małpkę taką małą. Straszny shit. To nie wiem, tam teraz to aparaty mają po 26 megapikseli, te, które nas kręcą i w ogóle jest jakość kosmiczna, a tamten chyba miał 3-4 megapiksele i jakoś po prostu taka, wiesz, że... Jak mówisz 2003 rok, to ja wtedy byłam 2 lata w Holandii już i pamiętam, że nadal jeżdżąc na wakacje do Polski kupowałam te jednorazowe aparaty z rolką. Jeszcze wtedy były. Na klisze. I takie jednorazówki i to pamiętam, że to było po prostu, jechało się na wakacje i jeszcze jeździłam na obozy harcerskie wtedy i a ja coś przyniosę. Na obóz był aparat, jednorazówka i nie wiadomo, czy się wywoła, czy nie. Te są akurat puste jeszcze. Kodak. Przyniosłeś teraz kliszę. Ja w zeszłym roku od zeszłego roku mam zajawkę, ale w zeszłym roku miałem większą. W tym roku trochę już to przycichło, ale też w tym roku wystrzelałem trochę klisz. Na analogii? Tak, jest to drogie. Jakby ktoś nie wiedział, jak to wygląda. To jest Kodak Gold. I tak, i sam wywołuję w domu. Sam skanuję. Taki w sumie jeden z moich ulubionych.
Stara poczciwa Minolta z obiektywem 50 mm. 1.7. Kodak to też jest firma, która ma dość ciekawą przygodę marketingową, bo oni praktycznie przestali istnieć jakiś czas temu. A to nie No słyszałem. bo oni słynęli właśnie z kliszy, z aparatów, no ale w pewnym momencie Nikony i różne inne ich pokonały. No, to nie dziwię się. Teraz jakiś czas temu zrobili wielki comeback, ale To jest też firma, która powstała już w erze cyfrowej lomografii. Oni też tworzą takie aparaty swoje i tak dalej. Ale pragnę dodać, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo drogie. niesamowite. Taki Kodak czy takie lomografii za jedną rolkę trzeba zapłacić plus minus 14 euro. Za 36 klatek. To są klisze 36-klatkowe. Niesamowite. Około 14 euro. To są droższe klisze. Są też tańsze, ale tańsze są na pewno czarno-białe i prościej je wywołać. No ale takie tematy są dosyć kosztowne. No widzisz, no to był A zepsuć bardzo łatwo. to były te lata Zeros. No to dla mnie Zeros, Takie klisze za grosze się kupowało. nie wiem jak się mówi po polsku Zeros, tak naprawdę to No, 2000. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No to był dla mnie, ja w 2001 przyjechałam do Holandii w lipcu, latem, czyli po szkole w lipcu się wyprowadziliśmy. W koniec sierpnia to zaczęłam szkołę tutaj i chyba tydzień czy 2 tygodnie później było 9/11. No nie wiem, jakoś bardzo szybko, 3 tygodnie. Mieliśmy tylko holenderską telewizję i ja, wiesz, widzisz to Twin Tower i to, co się tam dzieje i jeszcze nie mówiliśmy przecież dobrze po holendersku, więc tego komentatora, ale czujesz, to nawet nie musiało się rozumieć, co on mówi, bo czujesz po prostu te emocje w tym głosie, to wszystko, ale to było takie ciekawe, że ja to już doświadczałam po holendersku, tak? Moje pierwsze tutaj kroki. No i właśnie te klisze pamiętam, bo dla mnie te pierwsze lata to były te jednorazowe aparaty. Jak jechałam na wakacje do Polski, to się je kupowało, żeby były jakieś pamiątki. Gadu-gadu. Nasza klasa. Nasza klasa. Ja miałam coś takiego jak Hives. W Holandii był Hives. To była taka ale nasza klasa. Też to już nie istnieje. Więc mieliśmy Hives, nasza klasa, gadu-gadu. Pamiętałam numery wszystkich moich miłości lepiej niż... Gadu-gadu numery? No. Ja pamiętam swój jeszcze. Pamiętasz swój? 40 39 921. Ja pamiętam, że miałam coś 787, ale nie pamiętam. Pamiętam. Ten. To nie wszystkie numery w życiu pamiętam, ale ten jakoś tak no tutaj nie było gadu-gadu, to był MSN, więc ja miałam jakby jedno i drugie. Ale to były też, wiesz, zadałeś mi pytanie, jak to było. Okej, z językiem było prosto i miałeś trochę zdziwioną twarz, ale pomyśl sobie, że to były inne czasy. Ja nie miałam takiego internetu, jak jest teraz. Nie miałam styczności z Polską, tak jak jest teraz. No, nie miałam polskich sklepów, nie miałam polskich eventów. Ja cały dzień spędzałam na nauce języka holenderskiego, bo nie miałam wyjścia. Nie miałam polskiej telewizji. Raz wieczorem mogłam się połączyć przez modem, żeby sobie na gadu-gadu porozmawiać ze znajomymi, za którymi bardzo tęskniłam. I tyle. Pisałam z koleżankami listy. Wysyłaliśmy sobie listy. Więc może ta nauka holenderskiego poszła mi dlatego trochę szybciej, bo po prostu nie miałam wyjścia. A teraz nie musisz nawet mówić w jakimkolwiek języku, żeby się dogadać z kimś. Dokładnie. Wiesz. Czy miałaś jakiś kiedyś pomysł marketingowy, który po prostu nie wypalił i okazał się totalną klapą? Wiesz co, ja mam coś takiego i to nie jest to, że ja się nie przyznaję do swoich błędów, tylko bardzo szybko idę dalej, bo nie ma co jakby to rozgrzebywać, nie wiem, płakać, coś się nie udało, po prostu idziemy dalej. Mogę powiedzieć, że na przykład przyznawanie, nie wiem, zmienianie cen, czy coś takiego, że to w marketingu rzadko działa. Że generalnie konkurencja na cenę, czy dajesz taniej, bo coś tam, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ludzie kupią twoją usługę lub produkt, bo ją po prostu chcą. I to były takie rzeczy, które ja na początku doceniają myślałam. wartość usługi bądź produktu, a nie konkretnie zwracają uwagę na cenę. Dokładnie. I na początku byłam przekonana, że zróbmy to, zróbmy tamto, ale to
Nie wiem, czy to był błąd, ale to sprawdziłam to. A gdybyś mogła wybrać kompletnie inną branżę, kompletnie inną niż dziennikarstwo, niż marketing, co by to mogło być? To jest coś, co jeszcze cię w życiu pociągało, interesowało? Nie wiem, czy powiem to na antenie, ale generalnie organizacja eventów też, ale to ma być coś zupełnie innego, tak? Bo robienie eventu zawsze sprawiało mi ogromną przyjemność. Okay. Może bym była nauczycielem. Okay. Mogłabym być nauczycielem. Mam cierpliwość do nie swoich dzieci. I może by mi to wyszło, ale pewnie się teraz śmieją ci, co mnie znają, że na jak długą metę, bo może po kilku miesiącach bym tam wyleciała z tej szkoły. Nie wiem, kiedyś też myślałam, wiesz, że ja jestem takim chciałabym, żebyśmy żyli bardziej świadomie, bardziej zielono i może bym pracowała dla Greenpeace czy coś, albo wyławiała plastik z oceanu. Nie wiem, coś takiego. Dużo byś miała roboty. Jeśli bym mogła, ale to jest nierealne. Wolę, żeby ktoś inny to robił, a ja ich chętnie wesprę. Co byś powiedziała komuś, kto twierdzi, że marketing to w głównej mierze kwestia szczęścia? Zgadzasz się z tym, czy nie? Kwestia szczęścia? To ciekawe pytanie. No z szczęścia takiego właśnie, o którym mówiliśmy, o tym facecie, co łowił te ryby, nagle go tak... Wiesz, bo czasem to tak jest, że możesz mieć super marketing i nieważne jak się naprodukujesz i ludzie... Chociaż nie wiem. Myślę, że jeśli robisz to dobrze, jeśli marketing musi być spójny z strategią twojej firmy. Czyli masz strategię firmy, masz strategię marketingową. Jeśli te rzeczy są spójne, to mi się wydaje, że nie ma, żeby się nie udało. Wiesz to, że kiedyś tam firma splajtuje, czy się nie uda, powiedzmy, dawaj, jak Kodak, też był super, pewnie spójny, miał super marketing. Gdzieś tam się potknęli, bo nie szli z duchem czasu. Myśleli, że jak zostaną przy swoich rolkach, to nadal będzie okej, a tutaj się wszystko zmieniło. Oni po jakimś czasie wrócili. Oni wrócili. No bo oni teraz cały czas robią te rolki. To nie są stare rolki, tylko kupione tam parę miesięcy temu. I oni chyba jakieś takie papiery do drukarek robią. Tak, jakieś takie gadżety. Ale oni wtedy nie poszli za tym, żeby... Oni jakieś, kurczę, sorry, że ci przerwę, chyba jakiś... a nie, to Fujifilm. Fuji robi takie jakieś maszyny medyczne też. Nie wiem, czy to jakieś X-raye, czy tam inne historie. My mamy super drukarkę Kodaka, drukarkę do zdjęć z telefonu. Więc on się paruje i to jest bardzo fajna sprawa. Też mam coś takiego, tylko nie wiem, czy to jest Kodak. Nie, ja mam Canona. Aha, no to może podobne. No generalnie wrócili, ale mogliby nadal być gigantami, tak jak Nikon czy Canon, a gdzieś tam swoje 5 zapomnieli się, przespali swoją minutę, więc no bywa. Więc tak, no. Ja to sobie zerknę, czy się wszystko nadal nagrywa, tak? I nie przegrzała się jeszcze, patrz, jestem... Kurczę, nie ma ognia. Tu już jest 3x4 kreski, 3x8, przepraszam, nie róbmy po płochu. 3x8, a tutaj w ogóle żadnej nie mam indykacji Nówka tak zwanej. sztuka. No, pierwszy film. Ona mi w poniedziałek przyszła. Zrobiłem nim. A gdzie robiłeś zdjęcia mikołajkowe? Na jakim evencie? W Barendrechcie to tutaj było... To nie znam. No nie, to Polska jakaś impreza? Są, tak. Jest taki portal po polsku w Holandii. To prowadzi Sylwia Korman. Dużo tam mają obserwujących, tak? parę tysięcy. No. A gdzie to jest? Na Facebooku? Tak, po polsku w Holandii. Możesz sobie zerknąć. No. I dobrze dzieje. Muszę zerknąć. I tam zostałem poproszony o parezji. Generalnie zdjęcia z Mikołajem robiłem ludziom. Mam jedno takie, mogę ci pokazać, jak to plus minus wyglądało. Po prostu mam na komputerze, to już nie będę tego w tym momencie odgruzowywał, ale to wysyłałem akurat znajomej, więc tego typu historie.
O, cool, no pięknie. Jaki piękny Mikołaj, jak prawdziwy. O, brodę zapuszczał cały rok. Jak w Japonii. No i później po tym te zdjęcia z Mikołajem tak za 2 godziny trwały, a później robiłem takie zdjęcia reportażowe. Impression. Tak. Przejdźmy do drugiej części. To jeszcze nie była druga część? No hello. I mamy trzecią? O Nie, kurde. to jest druga. Dobra. Mówiłem, że te pytania podepniemy może pod drugą część. Aha. Spokojnie. A co to jest druga część? No to leci. Nie wiesz, co to jest druga część. To ja może tak pokrótce nakreślę, o co chodzi w drugiej części. Są to tak zwane pytania szybkie. Jak oglądasz Okej, żurnalistę, dobra, on wiem, o to chodzi. ma Dobra. też podobny format, aczkolwiek mu się trochę różni. Bo one są szybkie z nazwy. Jeżeli nie chcesz, nie musisz się na dany temat rozwodzić, możesz odpowiedzieć Będzie jednym słowem. Dobra, Natomiast robimy to. jeżeli nie chcesz, możesz gadać i gadać. Ja nie przerywam. Dobra, To już up to you, jak to się let's do mówi. it. Co motywuje cię każdego dnia? Moje dzieci. Okay. Ile masz dzieci? 2. 3 i 7. 3 i 7. Chłopcy, dziewczynki. Starsza córka, młodszy synek. Twoje największe marzenie. Możesz powiedzieć weto, no to wtedy zmienię pytanie. Moje największe marzenie jest to, żeby ten świat, przynajmniej w takiej formie, jakiej jest teraz, przetrwał, aż moje dzieci i ich dzieci będą na tej ziemi. Albo jeszcze w lepszej formie. Czy masz swoje ulubione miejsce w Polsce? W Polsce Często w ogóle bywasz w Polsce? bardzo rzadko bywamy w Polsce. Myślę, że raz na rok jedziemy. Ja jeszcze rzadziej. Tak? No. O, gdyby kiedyś... Okej, byłem w tym roku w czerwcu, ale poprzednim razem byłem w 2020. No to także moja średnia Bo miałeś małe wypada dziecko. Ja kiepsko. też na początku też mało jeździliśmy. Nie no, staramy się raz na rok, zwłaszcza, że moje dzieci mają jeszcze babcie w Polsce. Także staramy się też, żeby... A one rzadziej przyjeżdżają tutaj, więc staramy się, żeby miały jakiś kontakt lub przynajmniej wspomnienia. Moja babcia jeszcze żyje, ich prababcia, więc staramy się tam bywać. Moje ulubione miejsce w Polsce, nie wiem, ja po prostu chyba... Kiedyś wracałam Dla mnie Polska to jest w ogóle kraj wakacji. Ja tam nigdy nie pracowałam. Więc ja nie mam złych doświadczeń, jeśli chodzi o na przykład o pracę w Polsce. Dla mnie to jest cały czas ten kraj z dzieciństwa, Chill który out, ja znałam. taki. Chill out. Uwielbiam Polskę latem. Moje ulubione, nie wiem, takie te pola Fajnie mieć rzepaku. takie niespaczone spojrzenie na tą polską rzeczywistość. No pomijając na przykład panie ekspedientki w sklepie, które tam są za karę, ale wiesz, tak, no to jest... niespaczone pracą tam i tym całym... Ja po prostu uwielbiam odwiedzać osoby, które pamiętam jeszcze z tamtych czasów, zjeść dobry polski obiad i wrócić do Holandii. I wrócić do Holandii. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? No, scrollowaniem na Instagramie oczywiście. Instagram numer 1 dla Numer ciebie? 1. I się tego wstydzę, ale co zrobić? Już spytałeś. Odpowiedziałam, poszło. Poszło, już się nie da cofnąć. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Ulala, że nauczyłam się... Ojej, największe osiągnięcie. Nie wiem, jeszcze go nie osiągnęłam. Pierwsza myśl jest najlepsza. Jeszcze go nie mam. Okej. Jeszcze będzie. Cały czas jest in progress. In progress. Teraz będzie hit. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Tylko nie faktura. Przeczytaj. Przeczytaj. Dobre hasło marketingowe. Czy masz jakieś rytuały, sposoby, techniki, które pomagają ci być zmotywowaną i produktywną, gdy przychodzą gorsze dni? Gorsze dni. Że mój każdy dzień zaczynam od kawy. Też. Myślałem, że każdy dzień twój jest gorszy. Nie. Okay. Jak mam gorsze dni, to już wiem, że muszę wrzucić na luz i sobie trochę odpocząć. I wtedy wolę się też z nikim nie spotykać, wolę nie mieć ludzi przy sobie, generalnie trochę odpocząć od wszystkich impulsów i bodźców. Naładować baterię samemu. Tak. Ty też trochę introwertyczna jesteś. I ja jestem taką totalną hybrydą, wiesz? Ale właśnie ciekawy film ostatnio oglądałem. Jak nie zapomnę, to podlinkuję. Super.
że każdy z nas nie jest w 100% introwertyczny czy ekstrawertyczny. My w zależności od sytuacji stajemy się albo bardziej introwertyczni, albo bardziej ekstrawertyczni. Ja tak mam. Ja trochę też. Ja tak mam, że z pozoru jestem totalnym ekstrowertem i oczywiście mam w sobie bardzo dużo odwagi. Nie mam problemu z rozmawianiem z ludźmi, nawet obcymi. Wręcz potrzebuję tego socjalnego kontaktu, ale są momenty, że jestem strasznym introwertem. I lubię też być sama. Nie mam z tym problemu, żeby być sama. No. Generalnie różnica jest taka, że introwertyk ładuje baterię przebywając w samotności, a ekstrawertyk ładuje baterię przebywając z innymi ludźmi, a rozładowuje je do zera, jak jest sam. A ja tak mam często też, że uwielbiam w ogóle mieć gości. Bardzo lubię mieć gości w domu. Bardzo lubię ich ugościć. Z mężem generalnie też dużo gotujemy. Lubimy tak, żeby celebrujemy życie. I po takiej wizycie, zwłaszcza jak są na przykład też dzieci, to ja jestem przebodźcowana. Ale to nie znaczy, że ja straciłam te punkty, bo jestem ekstrowertem i mnie to naładowało. Ale muszę tak dojść do siebie i jakby naładować drugą część mózgu. I trochę się wyciszyć. Ale nie masz tak, że po paru godzinach później taki zjazd masz energetyczny? Mam. No, o tym mówię. Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Taka dorywcza, czy... Pierwsza praca była w sklepie z ubraniami. Idealnie. United Colors of Benetton. Bo już nie ma chyba tej firmy, nie? Nie ma? Też nie ma? Ojej. No ale to była moja pierwsza praca. Nie wiem, tak rzuciłem, ale nie widziałem. Miałam chyba z 15 lat i składałam ciuchy. I znowu będę googlował. Może czata GPT zapytamy. Czy istnieje Benetton? Nie, no chyba istnieje. Spytamy się czata GPT. Esprit. Czy istnieje jeszcze firma United Colors of Benetton? Tak, United Colors of Benetton to wciąż istniejąca marka. To włoska firma odzieżowa znana z kolorowych ubrań i kontrowersyjnych kampanii reklamowych. Posiada sklepy na całym świecie i oferuje szeroką gamę produktów. Dobra, Staszek, dzięki. Już istnieje. Wiemy wszystko. To mi się coś... Ponad 20 lat temu też istniała. Okej. Widzisz, i w takich chwilach jest potrzebne. Ale strasznie... Jest to szybciej niż jakby miał googlować, gdzieś czytać. Ale wiesz, teraz tą wtyczkę, tam jest, on jest połączony z internetem na żywo, więc to generalnie powinny być te informacje poprawne. I wiesz co, o tym sklepie to ja bardzo nie lubiłam pracować w sklepie. Ja po Benettonie pracowałam jeszcze w kilku innych sklepach, bo pracowałam w centrum, w outlecie Batavia Stad w Lelystad i w różnych, z butami, generalnie tam kilka sklepów obskoczyłam. Bardzo tego nie lubiłam. To dla mnie była taka nudna praca i ja nie wiedziałam, co ja mam robić, bo ja cały czas lubię coś robić. A w pewnym momencie, jak poskładasz wszystkie te ciuchy, to ja je składałam drugi raz. Skąd ja to znam? I nie wiedziałam, co tam zrobić. Ale też ostatnio coś fajnego usłyszałem, że to też o czym świadczy, że starasz się być cały czas zajęta. I potrzebna, zajęta, że to tak. Uciekasz od czegoś. Tak. Możliwe. I potem zaczęłam pracować w restauracjach La Place i uwielbiałam tą pracę. Bo tam cały czas... Kinga też w La Place pracowała. No, dla mnie to było fantastyczne. Ona też dobrze wspomina. Uwielbiałam piec rano na shiftach porannych. To prawda, że wszystko tam zawsze świeże było. Wszystko. No, a my tam w tej firmie, gdzie ja teraz pracuję, to naprawdę tam było wszystko świeże. To tylko zielone warzywa mają. Codziennie rano wstawialiśmy gary, zupy, piekliśmy pieczywo, naprawdę wszystko było świeże. Ja się nauczyłam tam bardzo dobrze gotować też. Bo wspominam tą pracę, ja tam z łzami w oczach odchodziłam. Tam można było nazwać osobę tam pracującą kucharzem. A tu, gdzie ja teraz pracuję, to ja nazywam te osoby odmrażaczami. Ja byłam tak zwanym, pracowałam przy Mise Place, czyli masz shifty poranne, to przygotowujesz jedzenie potem też dla kucharzy. Czyli ja uwielbiałam sobie tam kroić wszystko, przygotować ten wywar na zupę, piec bułeczki, przygotowywać i cały czas rzeczywiście byłam zajęta i to chyba było spoko. No. A jak otwierali restauracje i trzeba było pomagać ludziom, to ja wolałam tam zostać z tyłu. A też masz tak, że jak coś zaczynasz robić, takie flow się wciąga? I nie daj Boże mnie ktoś z tego wyciągnie. To jest... To ja mam identycznie. Taki mam wkurw wtedy, że
Wiesz, Jak nawet... ktoś miał mi w ogóle przerwać. Tak. I to może być bardzo proste pytanie. Nawet, wiesz, mój mąż mnie spyta, kochanie, czy chcesz kawy? I on chce mi zrobić kawę. No jak ja śmiem się na niego zdenerwować. Ale on nie zdaje sobie sprawy, że on mnie wyrwał z flow. No, mam to samo. I to jest, no trudno. Trzeba się nauczyć z tym żyć. Ale na flow dużo zrobię. Naprawdę, takie pierdoły potrafią, wiesz. Ja już mam, wiesz, ten hyperfocus, coś tu, wiesz, robię, a tu... No, ja wiem. I trudno... I zanim wrócę do tego stanu z powrotem, no to... A myślałeś o tym, że czy masz ADHD? Zastanawiałem się kiedyś, nawet robiłem sobie takie, ale to trzeba by, wiesz, potwierdzić. Ja wiem, trochę więcej. Bo żeby zdiagnozować ADHD u osoby dorosłej, to iluś symptomów musi się pojawić przed 12 rokiem życia. Dokładnie, zgadza się. No, czytałem na ten temat. Ja też. No. Na ostatni podcast, Boże, nie pamiętam imienia, nazwiska, doktor habilitowany, który zajmuje się właśnie ADHD, taki jeden ze słynniejszych w Polsce. On ma też kanał na YouTubie. Nie pamiętam. To be continue, podzielimy się z wami. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na dzieci. Nie mam hamulcy. Nie no, bez jaj, ale... A co dostały na Mikołaja? Z tym dziećmi mam tak, że nie szkoda mi wydać na dzieci, a na siebie mi szkoda. Źle zadałem pytanie. Co przyniósł Mikołaj twoim dzieciom w tym roku? Mikołaj przyniósł im Lego. Też mam Lego. Tak dla dużych chłopców. No właśnie. Lego, Hot Wheels. Też masz. I książki. Leon ma Hot Wheelsów minimum 200. To więcej niż my. Przez sam grudzień, przez sam grudzień. Teraz na Mikołaja dostał 10. O wow. No naprawdę, na górze całą kolekcję. Myślę, że może 200 przesadziłem, ale między 100 a 150 spokojnie ale lubi się ma. nimi bawić? Tak. Potrafi tak się zająć dłużej? On z nimi wszystko robi. Nimi jeździ po ścianach, puszcza je ze schodów. Niektóre już są takie, wiesz, poobdrapywane. Bardzo lubi myć samochodziki swoje w zlewie. O. No i wtedy taka butelka płynu do mycia naczyń idzie w jeden dzień. On tam piany narobi i te wszystkie samochodziki tam puszcza. Jeszcze mu Kinga ostatnio w Krajwacie... Myjnie robi. Tak. Kupiła mu taką właśnie myjnię, taką ze zjeżdżalnią, że ten samochód wyjeżdża, masz taką bańkę z wodą. O cool. Naciskasz i to jest taka, wiesz... To też jest Hot Wheelsa? Nie, to jakaś inna, ale Hot Wheelsy tam idealnie pasują do tej myjni. Kurde, to musisz mi sprzedać ten pomysł, bo jeszcze święta przed nami. I on tam sobie piany po pachy narobi, to wszystko się z zlewu wylewa. No, ale on zadowolony i tam sobie myje te samochodziki. Dobry tip. Polecam. A w ogóle on na YouTubie, on nie ogląda bajek. On ogląda takiego typu content. Głównie są to jakieś... unboxing zabawek. Z Indii jakieś takie filmiki, że oni tam powiedzmy samochodziki w błocie marzą i tam czyszczą. Czyli on nie ogląda żadnych animowanych. Tego nie widziałam jeszcze. No, jakieś takie, albo jakieś kuleczki, jakieś takie... Oglądał też to, co budują Marble, takie coś tam. domy z błota, czy coś takiego? Tak, też jest taka seria. Pamiętam, nie wiem, on bardzo specyficzny content ogląda i co najlepsze on sobie sam wybiera. Ja nigdy mu nie sugeruję. On się nauczył obsługiwać myszkę, on już YouTube'a ogarnia lepiej ode mnie i sobie ogląda. No i super. Nie wyglądają na jakieś złe. No, także on bajek nie, żadnych. Ale wróćmy do... Dobra. Czy masz jakieś doświadczenie z przeszłości, które zmieniło twoje życie? No tak, przeprowadzka do Holandii. Ta odpowiedź pada często. Często. Bo była bardzo ważna w moim życiu. A co jest twoją największą słabością? Jedzeniową? Ogólną. No ale możemy iść w tą stronę, jak już zasugerowałaś. Jak mówiłem, pierwsza myśl jest najlepsza. Jak poszłaś w stronę jedzeniową, to dawaj to. Pewnie chipsy. Lubię chipsy. Ja nie. Nie? Kurczę, lubię. Nie lubię, bo mi się do zębów przyklejają. To jakieś złe chipsy jesz? Może stare. Albo mam złe zęby. Wolę chrupki. Te takie kukurydziane. Aha, takie Cheetos. Coś takiego. No,
No też lubię. Ale ogólnie nie. Ja nie lubię, nie mam skłonności do słodkich rzeczy, tylko właśnie, jak to się mówi po holendersku, hartach, słone. Ja mogę orzeszki na przykład. Orzeszki, no. No tak. Tak, takie... Za orzeszki jestem zdolny zginąć, ale za chipsy nie. Chipsy i fryteczki to można mnie obudzić w nocy. Czy uważasz, że zmarnowałaś jakiś talent? Albo nie dopielęgnowałaś? Tak. Takie słowo, nie dopielęgnowałaś? Tak? Tak uważam. Nie dopielęgnowałaś? Zaniedbałaś. Zaniedbałam. Myślę, że tak. Myślę, że mogłabym być bardzo dobrym dziennikarzem i nie poszłam w to dalej, bo zwątpiłam w siebie, zwątpiłam w to, czy dobrze mówię wtedy po holendersku. Musiałam zmienić na chwilę tory i na nie nie wróciłam, a mogłam. I miałam bardzo dużo kontaktów wtedy. Nigdy nie jest za późno. Ja wiem, ale jest... No, nie musisz. Teraz jest okej, jak jest, ale myślę, że to było coś, co mogłam pociągnąć spokojnie, a myślałam, że już powinnam tam być, a nie jestem, a to spokojnie mogłam jeszcze to dalej pociągnąć. Masz czasem tak, że nie wiem, czy ty albo słuchacze, że już myślisz, ja powinnam, i że jest za późno na coś, żeby coś zrobić. Tak. I musisz ale jest nie to robię. błędne myślenie i Bardzo. z dzisiejszą świadomością, bo ja w tym roku dużo nad sobą pracowałem, wiem, że to jest bardzo złe myślenie. Tak jak na przykład... Nigdy nie jest na nic za późno. Nigdy, absolutnie nigdy nie jest na nic za późno. No może jakiś, wiesz, że jakbyś teraz otworzył jakąś markę Coca-Coli konkurencyjną, to bym mogła ci powiedzieć, może już jesteś troszeczkę kilkadziesiąt lat za późno, wiesz, ale o co robiąc chodzi? coś innowacyjnego albo coś takiego, co nawet jest, ale zrobić to troszeczkę w inny sposób. Tak, i można by tak na to popatrzeć, ale generalnie ja byłam nastolatką, to bardzo lubiłam grać w kosza. Myślałam, dobra, no to będę chodzić, ale po co już, jak pójdę na tego kosza, to wszyscy są już lepsi ode mnie, mimo że w Polsce grałam. A przecież kurczę, jak ja bym się zapisała na tego kosza mając 15 lat, to bym tutaj... I to też porównywanie się z innymi. Porównywanie z innymi. Albo teraz to bym, wiesz, grała w top class. Nie no, żartuję, ale nigdy nie jest za późno. Oczywiście. Nigdy nie jest za późno. Przynajmniej na swoje marzenia. Każdy ma swoje własne tempo i trochę już wracając do tej koszykówki na przykład. No wiesz, jedni poświęcają na trening 5 dni w tygodniu, a niektórzy mają tylko czas, żeby grać przez 1 dzień w tygodniu. No tak. No wiadomo, że ci, co grają więcej, szybciej dojdą do danego celu. Tak. No ale to nie znaczy, że ta osoba, która trenuje raz w tygodniu, nie dojdzie do tego samego miejsca. Po prostu musi poświęcić dłużej czasu. Dokładnie. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś zmienić? O kurczę. Słuchamy. Pewnie te chipsy. Powinno ich być mniej. Myślę, że mogłabym pić mniej kawy. Nie jest ona zbyt zdrowa, ale... To różne opinie słyszałem. Ale ją lubię. Tylko, że ja piję kawę z mlekiem, wiesz. To jest... Ja też. Aha. Podobno zdrowsza jest bez. No ale... Nie wiem, zaraz się wda dyskusja, że to lepiej z mlekiem sojowym albo owsianym, a krowie to nie. To nie będę mówić, z jakim ja piję. Z białym. Z białym. Ale generalnie jest tak, jak czegoś robisz za dużo, no to lepiej robić mniej, tak? Czy to jest kawa, czy cokolwiek innego. Nie wiem, czy mam jakieś... Pewnie mam. Okej. Spytaj mojego męża. Mężu, powiedz jak co to powinna jest. zmienić? Jaki jest twój największy lęk? Mam dużo lęków. No taki największy. Boisz się wysokości? Nie, takich lęków nie mam. Nie boję się takich rzeczy. Nie boję się wysokości, nie boję się pająków, nie boję się... brzydzę się, tak. Brzydzę się myszy, ale czy tam co, ale nie. No ja mam właśnie mam lęki związane z takim egzystencjalne z nami ludźmi, że naprawdę zasyfiliśmy sobie ten świat i że powinniśmy się wszyscy razem ogarnąć. Nie tylko inni, tylko ja też, generalnie wszyscy. I mam lęki takie, że po prostu jesteśmy tak egoistyczni, że
popsujemy to szybciej, niż sobie zdajemy Ale z tego patrząc sprawę. na to, co się wokół nas dzieje, to mi się wydaje, że nie ma to szans się stać. No więc takie mam lęki. I generalnie chciałabym już tutaj nie być, jak to się stanie, ale też sobie myślę, czy chcę, żeby moje dzieci to doświadczyły, też może nie. Takie coś. Ale to nie są takie lęki. Aczkolwiek uważam, że te same problemy mieli nasi rodzice, ich rodzice Dokładnie. i tak dalej. I mam wrażenie, że każde pokolenie, no wiadomo, że sytuacja jest inna, ale spojrzenie na tą sytuację jest zupełnie takie samo. Nasi rodzice Pewnie też tak. się pewnie mierzyli z tym, że o, tu komuna, jak to będzie wyglądało i tak dalej. My teraz się mierzymy z takimi wyzwaniami, Tak, i coś potem znowu będzie ale nowego, to tak? przeminie i znowu coś się nowego pojawi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kiedyś miałam takie lęki, czy będę w stanie jako ZZPay zapłacić rachunki, tak? Czy co, jak ktoś mi nie zapłaci faktury na czas. Ale teraz, akurat jestem teraz w takiej pozycji, że już nie muszę się o to martwić, ale wiesz, no jak masz dwójkę dzieci, to zawsze masz jakieś lęki. Czy teraz już nie mam takich lęków, że jak ich odwiozę rano do szkoły, to nie myślę cały czas, bo szkoła zadzwoni, bo im się coś stało, bo nie, ale no są różne obawy, tak? Czy na przykład gdzieś zaczynają jakieś nowe zajęcia, czy się zaadaptują tam, czy będzie dobrze, czy będą mieć przyjaciół. Ale nie są to takie jakieś lęki, które, wiesz, że To cały takie dzień chyba się boję. normalne rodzicielskie. Myślę, że jak się jest obawy. rodzicem, to się żyje cały czas w lęku. I że już po prostu tego lęku nie czujesz. Wiesz? Tak mi się wydaje. No, zwłaszcza chyba bardziej matki takie rzeczy odczuwają, mam wrażenie. no może Chociaż, tak. ja też martwię się o Leona, ale To są bardziej zmartwienia, nie? Niż lęki. tak, to takie błahostki, które sami sobie kreujemy w Troszeczkę, głowie. tak. Bo za dużo myślimy. No. Czego cię uczy udział w podcaście tym oto? Nauczył, Generalnie chodzi mi o to doświadczenie. że jest fajnie, że można prowadzić fajną rozmowę, nie znając się w ogóle. Tak, my się nie znamy. My się nie znamy. Znaczy znamy od 2 godzin. Generalnie nie wiem, zawsze się czegoś uczę. Uczę się na przykład o sobie czegoś, że zadajesz mi pytania, na które nie mam odpowiedzi. Zdecydowałaś się wziąć udział w podcaście? Bo robisz bardzo ładny podcast. Dziękuję. Wygląda to naprawdę profesjonalnie. Dużo bym zmienił jeszcze. Dobrze, ale na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Umiesz to fajnie oświetlić. Jesteś dobrym rozmówcą, zadajesz pytania, czekasz na odpowiedź. Jesteś zainteresowany, nie robisz tego tak, żeby tylko odklepać. Fajnie się ciebie słucha i dobrze to wygląda. I życzę ci jak najlepiej, żeby ten podcast się naprawdę udał i może będziesz kiedyś na nim zarabiał. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie. Aczkolwiek YouTube mi odblokował jakąś tam opcję taką, jakąś tam już można? wspierania kanału i tak dalej. A zarabianie na reklamach jest od 1000 subskrypcji, więc no już bajna. No to bajna. No to prosimy 300 osób o polubienie tego kanału. Teraz. Zobaczymy. Let's go. Musimy Nie, ale właśnie jakąś to- strategię tak, marketingową bo, musimy wymyślić. Z tego, co oglądałem tam statystyki pod filmami, żeby ci nie skłamać, 90 albo 95% oglądających nie subskrybuje. No właśnie. No, także kliknijcie. To nic nie Kliknijcie. kosztuje, a pomaga tworzyć jeszcze lepsze treści. Zwłaszcza, że kamery same się nie kupią, a 5 dni temu nabyłem nową. Tak, a to jest bardzo ważne, żeby tworzyć profesjonalnie i Tak. dobrze wyglądające treści, to trzeba inwestować w sprzęt. No. A ja nie robię byle czego. Znaczy staram się nie robić byle czego. No właśnie, to jest też Bo ja takie coś, że budując to studio też poświęciłem trochę czasu i dużo myślałem nad tym, żeby właśnie to fajnie wyglądało. O to mi chodziło. ja też tak mam, że nie lubię robić byle czego i czasem może kogoś to zastanowić, dlaczego ja jakiś, nie wiem, chociażby post czy newsletter robię długo i sprawdzamy go 10 razy, zanim go wypuścimy, ale ja nie chcę, żeby tam były jakieś błędy. Oczywiście zawsze się coś tam zdarza, ale wolę, żeby te treści miały jakość. Kojarzysz wizualnie podcast Przemka Górczyka? Ale widzowie, to zerknij sobie, a ja wytłumaczę, o co mi chodzi.
Dobra. Żeby nie było żadnego hejtu tutaj zaraz na mnie, że go poniżam. Chodzi mi o to, że Przemek Górczyk w swoich podcastach, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, mówimy, mógłby bardzo dużo rzeczy poprawić. Zrobienie innego oświetlenia, dodanie jakichś takich akcentów świetlnych, także mnóstwo rzeczy by można było poprawić. No tak, ale to są takie szczegóły, na które ja zwracam uwagę, a niekoniecznie on musi zwracać uwagę. 500 000 subskrybentów. Tak. Ale wszystko jest, wiesz, on nagrywa na tle czarnych zasłon. Na czarnych zasłony widzę I właśnie. każdy odcinek jest taki sam. Wiesz, mi brakuje czegoś, żeby coś tam się działo w tle. Czy jakaś Ale to, lampka, wiesz co, to... czy coś. No on ma taki styl, to wiesz, ja mu nie będę mówił, jak on ma nagrywać, tak, ale po prostu ja mówię o sobie, że ja bym to po prostu zrobił trochę inaczej. Wiesz, może on ma więcej subskrybentów, którzy go słuchają, niż oglądają. Być może. I wtedy nie ma to znaczenia. Ja też na przykład, jeśli słucham podcastów, to raczej ich nie oglądam. Więc wtedy... I u mnie jest podobnie. Albo puszczam i po prostu sobie leci, na YouTubie leci i czasem coś tam zerknę, ale skupiam się bardziej na dźwięku. No właśnie. A dźwięk masz też dobry. wolałem trochę lepszy sprzęt do nagrywania audio kupić niż... No i bardzo dobrze. No ale... Halo, czy mnie słychać? Słychać. Ale te podcasty, które w samochodzie ostatnio nagrywałem... Ale by była w topa, jakbyśmy teraz się okazało, że cię nie nagrało, co? Nagrywa. No, ale te w samochodzie to nagrywam takimi bezprzewodowymi, no jest gorsza jakość. Ale nie można mieć wszystkiego. Dlatego wiesz, Tego rozmawiałam z tobą nie wezmę. I ta wersja podcastu bardziej mi się podoba, bardziej mi leży i uważam... Mi też, ale no... No ja wiem, są ograniczenia, tylko że po prostu mi się wydaje też, że można się lepiej, nie wiem, też skupić. Mhm. Dokładnie, bo tak tutaj i muszę się skupić na jeździe tym samochodem. Na pytaniu, dlatego czy się też nagrywa? ostatnio stawałem zamiast jeździć Aha, na no parkingu. właśnie. To tak pozwoliło mi po prostu, wiesz, skupić na rozmowie. Ale mimo wszystko jednak jakość i audio, i wideo jest lepsza tutaj. No jasne, więc może ci się uda częściej. Mi chodzi po głowie jeden plan na zmianę studia, ale to jeszcze nic nie mówię, bo... No właśnie, a ty mnie spytałeś tutaj, jakie strategie, tak, nie, a sam nie chcesz zdradzić planów. No, przenieść je piętro niżej. Tylko, że tam jest kompletnie goły pokój, więc dochodzi wyciszenie całego pomieszczenia. A to jest wasze? Tak. Aha. Tylko my tam traktujemy ten pokój jako graciarnię. Aha. Taką piwnicę na parterze. O. Tam jest wszystko. No każdy potrzebuje mieć swoją narnię. No, to tam jest. Tam są kompletnie gołe 4 ściany i podłoga z tych, jak to się nazywa? Laminat. Panele podłogowe. Mhm. Więc echo tam jest po prostu jak w Tatrach. No to zasłonka. No, myślałem nad tym, ale no, takie gąbki chyba będę musiał tam powyklejać. Mimo wszystko to jest wbrew pozorom spory wydatek. No tak. Wyciszyć, wygłuszyć całe wnętrze. No także za jakiś czas. Może na wiosnę, może na lato. Dobra. No, jak mi się rozmówcy nie skończą, to... I stawiajcie kawę, albo zbieramy na wygłuszenie pokoju. O. Dobra? Każdy po jednej piance. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Mhm. Twój ulubiony przysmak z dzieciństwa. Kisiel. Jaki smak? Malinowy. Albo truskawkowy, ale chyba malinowy. Żurawinowy, tak pamiętam. Żurawinowy? Żuraw był taki. Mhm. No nie wierzysz, no w Google. Wierzę, ale nie jadłem nigdy. No. Ja pamiętam jakiś... A nie, to galaretka była agrestowa. Galaretka agresowa. No, zielona. Nie, kisiel. No. Jakby były bez cukru, to bym zjadł teraz. No właśnie. Nie to, że mam cukrzycę, ale... No ja wiem. I kogel-mogel. Uwielbiałam. Nigdy nie. Babcia moja dodawała dużo cukru. Okej, teraz pytanie z innej beczki, bardziej filozoficzne. Co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? I czy w ogóle można w dzisiejszych czasach być prawdziwie wolną? Myślę, że nie można. Myślę, że jesteśmy bardzo zależni od systemu, który dla nas wykreowali. I w pewnym momencie życia trzeba się gdzieś tam pogodzić, że się w tym systemie, że przy tym systemie trzeba egzystować. Zwłaszcza jak ma się rodzinę. I no, cała struktura zarabiania pieniędzy też jest po prostu tak systemowa, że już nie da się z tego wyjść. Ale dla mnie wolność
w świecie, który dla nas wykreowali, to jest to, żeby być niezależnym, samemu decydować o własnym czasie. No i wiesz, gdzieś tam tą finansową wolność mieć, żeby móc sobie tak żyć, jak na przykład... Ja nie mam takich potrzeb, że ja sobie muszę na wszystko pozwolić. Nie wiem, lecieć do Dubaju, do Malediwy i... Nie mam tego. Bardzo w ogóle zresztą lubię Europę, żeby ją zwiedzać. Chciałabym więcej podróżować. Dla mnie to jest wolność. Ale znowu, nawet jeśli bym miała na nie pieniądze, to szkolnictwo holenderskie mnie blokuje. No właśnie. No to już nie tylko holenderskie, ogólnie. Więc wolność... No dokładnie. No nie jesteśmy w 100% wolni. No. Nie jesteśmy w stanie się wygryźć z tego systemu, ale... Pod pewnymi może aspektami w życiu możemy tą wolność zwiększyć. No 100% nie wiem, czy... Może, żeby mieć taki chociaż zrobić w głowie. taki większy bufor tej wolności w swoim życiu. Tak. Ale tak, żeby w 100% to nie wiem, czy jest możliwe. Wiesz co, my w tym roku... Znaczy nie wiem, kiedy ten podcast będzie opublikowany, ale... Przed świętami ja nawet tak dzisiaj patrzyłem, wydaje mi się, że 20 bądź 23. Dobra, no to w 2024 kupiliśmy busa, żeby... Kamper. Nie, taki był plan, żeby był kamper, ale mój mąż też go potrzebuje na sprzęt, czyli do pracy, bo jak jeździ na nagrania, to on ma niesamowitą ilość sprzętu, więc w osobówce się już to nie mieściło. Zwłaszcza, że też z chłopakami jeździ, także to musi być trochę więcej miejsca. Ale najpierw był taki plan camper. Teraz stwierdziliśmy, że po prostu i tak tym busem będziemy jeździć na wakacje. I tym busem jest po prostu wygodniej. Możemy taki bus hybryda trochę. No to jest taka double kabinę, transporter. Okay. Ale generalnie daje nam to dużo nowych możliwości, wolności. Możemy na przykład, być dłużej w jednym miejscu, bo zabieramy dzieciom rowerki, hulajnogi, takie tam duperele, żeby oni się czymś zajęli, a nie tylko być, w hotelu przez tydzień. Dokładnie. I to jest taka wolność dla mnie. No, zabukujesz hotel na 7 dni, to siedzisz tam 7 dni. Będzie szkoda wyjechać po 5. A tutaj, no dobra, to jedziemy. Tak. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś dzieckiem? Chyba niedawno. Nie wiem, czy jak nie zostałam sama mamą. Wiesz, ja nadal lubię być dzieckiem. A w każdym z nas jest dziecko. Ja bardzo lubię być dzieckiem swojej mamy. Czasem tego nadal potrzebuję, żeby się poczuć dzieckiem. Nie wiem, czy to kiedyś minie. Ale może jak sama zostałam mamą, to... Mi się wydaje, że tak niektórzy, a może i większość, starają się to dziecko tak siłą wyprzeć z siebie. Że ja już jestem dorosły, że ja już dziecko, no gdzie? Przecież ja mam 40 lat. Ale w każdym z nas jest to dziecko. Ile razy zdarza ci się wracać do czasów dzieciństwa na przykład? Bardzo dużo, bo ja bardzo jestem... Mnie tak samo. Ja mam generalnie, ja jestem jedna wielka nostalgia. Ja uwielbiam budować Lego. No. Więc... Też składam. Też składasz. No. Więc nie wiem, chyba czy zdałam sobie sprawę, że jestem dorosła? Myślę, że nie wiem, to jest proces. Nie jest tak, że z dnia na dzień jestem. Dajcie znać w komentarzu, jak to u was wygląda. Czy też macie jakieś takie, nie wiem, wspomnienia albo rytuały? Tak na przykład my z tym Lego. To czy wy, widzowie, powtarzacie jakieś takie, nie wiem, zabawy, nie wiem jak to nazwać. Iść na plac zabaw, wejść na drzewo? No. O takie rzeczy, tak? Dziecięce z dawnych lat w kałuży. Rzeczy. Albo może jakieś potrawy, no, na przykład. Ulubione z dzieciństwa powtarzacie do tej pory. Coś, no właśnie, ciekaw jestem, jak to u was wygląda. Ja się dość szybko wyprowadziłam z domu. Nie wiem, dla mnie to było szybko, może nie dla wszystkich. Miałam 18 lat, jak już sama mieszkałam i musiałam się sama utrzymywać. I to też chyba dla mnie było, całe studia sobie zapłaciłam sama, więc dla mnie to był bardzo szybki skok w dorosłość. Okej, ja jeszcze chcę skończyć studia, ale muszę pracować, płacić rachunki, ogarnąć tą całą administrację, światło, wodę, gaz, co to jest, czym to się je. Pamiętam, że mieszkałam wtedy z chłopakiem. Dość długo byliśmy razem. I oboje mieliśmy, jak to się mówi, huurtoeslag.
czyli dodatek do wynajmu. wynajmu. Totalnie oboje nie byliśmy świadomi, że ten dodatek jest na mieszkanie, że to jest jeden na nas 2, a my mieliśmy oboje swój. I wiesz, masz 18 lat, myślisz sobie, kurczę, dostajesz hajs z ballastingu, kurczę, no zajebiście, nie? Tu wakacje, tam wakacje. No a potem dostajesz list, że musisz to zwrócić. No. Ja potem od tego czasu już nigdy nie wzięłam nic od nich. Bo to dla mnie to była taka lekcja, bo wiesz, teraz jakbym dostała karę, nie wiem, 2000 euro, to jeszcze bym mogła to sobie jakoś ogarnąć, ale wtedy? No ja też pamiętam, zawalił mi się korzystałem świat. na samym początku, jak jeszcze przyjechałem do Holandii i pracowałem na szklarni. Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego. No, na przykład, no. I też chyba po 3 latach mi takie pismo wysłali. No. Nie, ja to wszystko wtedy zastopowałam i wiesz, mając od 20 roku życia już tego nie używam bo się po prostu przestraszyłam wtedy, nie? Może to był taki ich cel, żeby nie brać, wiesz. A moim partnerem wtedy był, wiesz, Holender, więc to nie jest tak, że ja nie rozumiałam, bo coś tam, bo byłam Polką. Po prostu byliśmy młodzi, naiwni, Ballasting dał nam pieniądze, to braliśmy, nie? Kulej dusza. Jaki talent najbardziej chciałabyś posiadać? Chciałabym grać na gitarze. Okej. A grałaś kiedyś? Czy Miałam próby. jak ci szło? Kiepsko? Ale chciałabym mieć taki talent. Na YouTubie też są podobno tutoriale, żeby zacząć grać. Gitarę mam. Nie korzystam, bo nie mam gitary. Nawet mój mąż mi kilka lat temu, nie wiem, chyba już 6 lat temu czy 5 dał gitarę na urodziny. O, widzisz? Ale stoi. No to trzeba ją ruszyć. Czasem dzieci, Nic się nie dzieje czasem bez dzieci przyczyny pykają. podobno, wiesz? Czasem dzieci pykają. No. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Pogody? Bingo. Coś jeszcze? Chciałabym, żeby tutaj przez 2 tygodnie padał śnieg. Tego nam wszystkim życzę. Tak, chociaż raz. Tak. Przynajmniej na same święta niech już będzie. Tak parę dni. Jak jest zima, to ma być zimno i już. A nie tak W zeszłym pomiędzy. roku był dziś przez 2 dni śnieg. Znaczy to tak o 12 w południe już się rozpuszczał. No właśnie. Ale był. Next one. W zasadzie mamy 2 pytania nam zostały. Dobra. Także już kończymy. Co ludzie najczęściej źle interpretują w twojej osobowości lub sposobie życia? Bycia. Whatever. Myślę, że mam bardzo surowy wyraz twarzy i dużo osób myśli, że taka groźna że jestem taka groźna, zła, Okay. ale mój naturalny wyraz twarzy jest taki po prostu. Jak jestem skupiona, to też taka jestem. A mi się wydaje, że całkiem sympatyczną osobą. I jak przejdziesz przez tą maskę, to jest okej. Tylko tak jest. No. Muszę ćwiczyć więcej uśmiechu. Często ludzie zarzucają też, że mam że się na niego spojrzał. Ja mówię, jak się spojrzałem? Normalnie się spojrzałem. No właśnie. No. Więc jeśli ktoś mnie spotka, to powiedzcie coś do mnie. Za tą maską jest spoko. To u mnie też. Dobra, i takie ostatnie pytanie. Co byś doradziła młodym ludziom, którzy chcą podążać za swoimi marzeniami, ale boją się ryzyka lub porażki? No to musi być i ryzyko, i porażka. Bo jak się nie wywalisz na twarz, to się nie podniesiesz, nie pójdziesz dalej. No nie ma opcji. Musicie się odważyć, musicie zaryzykować. I nie ma takiej opcji, że się nauczysz na cudzych błędach, że bo on zrobił, to ja tego nie zrobię. Musisz sam to przeżyć, sam popełnić błędy. I popełnianie błędów nie jest złe, tylko żebyś wyciągnął z nich jakieś lekcje, nie? Jakieś konsekwencje, przeanalizował je i szedł dalej. Okej. Ale nie bójmy się tego. Róbmy. No, skoro nie będziemy próbowali, to niczego nie zmienimy. Nie. Ostatnio się dowiedziałam czegoś takiego ciekawego, dlaczego na studiach wielu młodym ludziom jest trudno, bo jak mieszkają w domu i muszą, nie wiem, odrobić lekcję, czy zjeść, czy wstać, to jest jakby ten rodzic, który cały czas ich budzi. Nie wstałeś, nie zrobiłeś. Ktoś ich pilnuje i pogania, że tak powiem. Ktoś nad nimi stoi. Pogania lub ewentualnie sprawdza, doradza, a jak wjeżdżasz na studia, nagle jesteś sam z tymi wszystkimi obowiązkami i nie wiesz, co zrobić i od czego zacząć. Więc też spróbujmy jeszcze wcześniej. Miałem podobnie. Tak? No właśnie.
Znaczy nie myślałem wtedy w ten sposób, ale tak teraz wracając, no Jest to duży skok. mogło tak być. Mogło tak być. Dlatego też dużo... Plus jeszcze czujesz tą wolność, Tak, że możesz wszystko. możesz wszystko, a nie możesz. No. Trzeba się ogarnąć. Ale też musisz dużo rzeczy. No właśnie. Nie no, słuchajcie, starajcie się i uważam, że też edukujcie się. Po prostu nie uważajcie to, że ChatGPT wszystko za was zrobi, bo myślę, że ludzie będą się stawać dzięki niemu bardziej głupi niż mądrzy, więc musimy mieć jakby swoje poczucie, jakby cały czas siebie edukować i swój mózg nakręcać, a nie AI-owy. No, dokładnie, algorytm pobudzać. No właśnie. Dobra, mamy chyba wszystko. Mamy? Nie wiem, ile tego łącznie wyszło. Za chwilę jeszcze zrobimy mini sesję zdjęciową. W sumie jedno zdjęcie potrzebuje twoje na miniaturę. Dobra. Ale to potrwa, mam wrażenie, że ułamek sekundy. I co? I cięcie. Ostre cięcie. Ostre cięcie, jak obrobię, ci wyślę do... No. Dobra. Drodzy widzowie, po pierwsze to chciałem tobie podziękować za przybycie w tych trudach, mękach i w pocie, łzach. No bo troszkę ci zajęło tutaj przez te korki się przebić do Rotterdamu. Spoko. A w ogóle z jakiej okolicy jesteś? Okolice Amsterdamu. No, to tak ze stówka, tak? Plus minus, no. Wy, widzowie, dajcie znać w komentarzu, co fajnego wyciągnęliście z dzisiejszej rozmowy, czy wam się podobała. Napiszcie właśnie o tym wspomnieniu z dzieciństwa, czy jakieś kultywujecie swoje stare, zapomniane już. Jestem ciekawa, kto jadł kisiel żurawinowy. Albo galaretkę agresową. Albo w ogóle jakie rzeczy z dzieciństwa przemyciliście już do swojego dorosłego życia. Ja próbuję na przykład moje dzieci, nie że nauczyć na siłę jeść kisiel, ale moja córka totalnie nie lubi kiślu. Właśnie. Więc nie przejdzie. Koniec. Dziękuję ci za przybycie. Jak to się mówi? Zostaw lajka, subskrybuj, łapka w górę. Postaw kawę. Tak, postaw kawę na nową piankę na ścianę. Tak jest. I do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć. Cześć.